Szanowni Państwo, witam po przerwie. Przed nami kolejny punkt naszego dzisiejszego programu w ramach przeglądu Przeszłość-Przyszłość 2021 zorganizowanego przez Fundację imienia Janusza Kurtyki w Warszawie. Gościmy w murach Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Za chwilę rozpocznie się konferencja zatytułowana Znicze w naszych dłoniach. Pozytywne aspekty wpływu dorobku naukowego i muzealniczego w Polsce w sferze zachowania miejsc pamięci Holokaustu na relacje polsko-żydowskie. Chcemy dokonać w ten sposób pewnego przeglądu dotychczasowych polskich inicjatyw w zakresie upamiętnienia Holokaustu na polu dorobku naukowego, muzealniczego oraz spróbować ocenić wpływ owego dorobku na świadomość Polaków, Żydów i relacje polsko-żydowskie. Nasza konferencja jest transmitowana na żywo, również dla odbiorców zagranicznych w Stanach Zjednoczonych. Zapewniliśmy w tym zakresie tłumaczenie symultaniczne. Konferencja będzie składać się z 3 zasadniczych części. Najpierw nastąpią 20-minutowe referaty wygłaszane przez zaproszonych ekspertów. Po nich przewidziana jest dyskusja między gośćmi prowadzona przez zaproszonego moderatora, a następnie nastąpią pytania z sali. Pytania można również zadawać na czacie za pośrednictwem kanału internetowego. Konferencji towarzyszy jednocześnie wystawa poświęcona wybranym polskim formom upamiętnienia Holokaustu, do zapoznania z którą Państwa serdecznie zapraszamy. Partnerami konferencji były następujące instytucje: University of St. Thomas w Houston oraz Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Houston. Dziękujemy również partnerom wystawy Znicze w naszych dłoniach, a są to Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu, Państwowe Muzeum na Majdanku, Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Treblinka, Muzeum Gross-Rosen oraz Muzeum Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej imienia rodziny Ulmów w Markowej. Jest z nami gość honorowy. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Jarosława Nowaka, zastępcę dyrektora w Departamencie Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz pełnomocnika MSZ do spraw kontaktów z diasporą żydowską. Bardzo proszę. Dzień dobry. Chciałem bardzo serdecznie podziękować organizatorom za zaproszenie. Przyjechałem ze swoim współpracownikiem z innej uroczystości, która także zajmuje się pamięcią w Łodzi. W tej chwili odbywają się obchody 60. rocznicy, teraz to jest 77. rocznica likwidacji getta łódzkiego. I w trakcie tych obchodów motywem przewodnim było zachowanie pamięci, pielęgnowanie tej pamięci, budowanie narracji o tym, co się wydarzyło tragicznego i także niestety, żeby opowiedzieć o tragicznej historii, trzeba powiedzieć, co zostało zniszczone. Także trzeba mówić też o przyszłości tej dobrej i jakby przez wszystkie przemówienia tam przewijało się wątek tego, że ludzie, którzy zajmują się historią, którzy zajmują się miejscami pamięci, którzy zajmują się badaniem przeszłości i pokazywaniem jej dla nowych pokoleń,
niosą na sobie, na swoich barkach olbrzymią odpowiedzialność. I wydaje mi się, że mogę tylko powiedzieć, że podzielam ten pogląd. Wszyscy Państwo jesteście zaangażowani w te procesy, więc chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować za to, co robicie. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy panie dyrektorze. Szanowni państwo, pragnę nadmienić, że konferencja Znicze w naszych dłoniach i wystawa towarzysząca zostały zrealizowane w ramach zadania publicznego zatytułowanego Konferencja Znicze w naszych dłoniach. Pozytywne aspekty wpływu dorobku naukowego i muzealniczego w Polsce w sferze zachowania miejsc pamięci Holokaustu na relacje polsko-żydowskie. Zadanie to zostało sfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w konkursie Dyplomacja Publiczna 2021. Serdecznie dziękujemy za to wsparcie. Szanowni Państwo, zapraszam na scenę naszych referentów, a są to pan profesor Sebastian Piątkowski z Instytutu Pamięci Narodowej. Zapraszam serdecznie. Pani doktor Aleksandra Namysło z Instytutu Pamięci Narodowej. Witamy. Pan doktor Piotr Setkiewicz z Muzeum Auschwitz-Birkenau. Witamy serdecznie. Obrady będzie moderować pan doktor Marcin Owsiński z Muzeum Sztutow. Dziękuję Państwu. Witam w imieniu wszystkich prelegentów i swoim własnym chciałem podziękować Państwu za zaproszenie, możliwość uczestnictwa w tym ważnym spotkaniu. Zanim przejdziemy, bo to spotkanie będzie podzielone na część referatową i część związaną z dyskusją, chciałbym tylko powiedzieć tytułem wstępu, że reprezentujemy środowisko naukowe i dwóch nas jest też jednocześnie muzealnikami pracującymi w miejscach pamięci. Ja pracuję w Muzeum Sztutow, pan dr Setkiewicz w Muzeum Auschwitz. I właściwie całe nasze dziesięciolecia już pracy, wszystkich nas, jak tutaj siedzimy, są poświęcone przede wszystkim tematyce zagłady, miejsc pamięci i stosunkom polsko-żydowskim. Nie jest naszym zadaniem prezentacja na pewno długiego procesu ewolucji podejścia do pamięci i badań nad Holokaustem w ciągu ponad 70 ostatnich lat. Kolejne spojrzenie na to nie mające precedensu wydarzenie w historii prezentowały kolejne generacje historyków powojnia, polityków, artystów, lekarzy czy socjologów. Wśród nich byli także na początku też świadkowie tamtych wydarzeń. Wśród tych wszystkich badaczy zajmujących się tą tematyką nie brakowało oczywiście badaczy w Polsce. Natomiast wspólną konstatacją tych działań, które były podejmowane przez te ponad 7 poprzednich dekad, może być, że w każdej epoce dociekanie do prawdy, które jednak było bardzo charakterystyczne, ale zależy silnie od możliwości dostępu do źródeł, wolności badań czy rozwoju technologii. Jak mnie nauczono na studiach ponad prawie 30 lat temu, pan profesor, mówiąc do młodych historyków, każda generacja pisze swoją historię. Im dłużej pracuje, zajmuje się tą tematyką, im bardziej wgłębiał się w te tematy, wiem, że wtedy miał rację i coraz bardziej to rozumiem i przekazuję następnym. Pokazały to poprzednie dyskusje i nasze spotkania definiujące pewne zmiany generacyjne, technologiczne, które zachodzą we współczesnym świecie. Naszym wspólnym zamiarem jest prezentacja tego, co dobre i pozytywne w tym temacie, którym się zajmujemy. Będzie to też opowieść o trudnych tematach, nie ma co ukrywać, o pewnej misji i odpowiedzialności. Wszyscy tu jak jesteśmy, znamy to, ja też znam też z autopsji, każdy, kto zajmuje się tą tematyką, albo zaczyna ją na początku i ona go odrzuca, albo jest ona rzeczywiście towarzyszem jego całego dorosłego zawodowego życia. I tak myślę jest w naszym wypadku. Zacznijmy od konstatacji, tak tytułem wstępu, że wszyscy jesteśmy polskimi historykami w średnim wieku, których pełnia sił badawczych wypadła w wolnej Polsce i nie jest skrępowana ideologią, cenzurą. Mamy też dziś o wiele lepszy i szybszy dostęp do wielu nowych danych i technologii wspierających interdyscyplinarne badania. Zajmujemy się pamięcią, zagładą, upamiętnieniem, które są misją i wyzwaniem naszego zawodowego życia. Tyle tytułem wstępu. Zacznijmy część referatową. Jako pierwsza zgodziła się wystąpić pani doktor Aleksandra Namysło,
Pani doktor reprezentuje Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Katowicach. Jest też współpracownikiem Muzeum Getta Warszawskiego, członkiem Rady Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Jest autorką wielu publikacji na temat historii Żydów na Górnym Śląsku i w Zagłębiu oraz prac poświęconych relacjom polsko-żydowskim. Ostatnio pod jej redakcją ukazały się materiał Represje za pomoc Żydom na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej wspólnie w redakcji z panią Grącką-Rejak. Proszę pani doktor. Może być. Witam Państwa bardzo serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie. Tematem mojego wystąpienia jest świadomość na temat Holokaustu, świadomość polskiego społeczeństwa, młodzieży, dorosłych i stopień wiedzy na temat Holokaustu oraz stosunków polsko-żydowskich. To moje wystąpienie może się wydawać dla Państwa bardzo proste, dla wielu oczywiste, ponieważ chcę mówić o oczywistych sprawach, ale tak sobie pomyślałam, że jest to szansa na pewne podsumowanie, na pokazanie, na usystematyzowanie pewnych rzeczy związanych z tym, kto w Polsce odpowiada odpowiada za budowanie świadomości na temat zagłady Żydów na ziemiach polskich, a ta świadomość, jak wykazują badania, w ostatnich kilkunastu latach rzeczywiście wzrasta. W porównaniu oczywiście z okresem PRL-u, kiedy temat zagłady był tak naprawdę tematem niemalże tabu, tematem w dużym stopniu nie funkcjonującym zarówno w szkołach, jak i w literaturze, jak i w ogóle w tym, co nazywamy upamiętnianiem. Możemy mówić o takim okresie amnezji Holokaustu, bo historycy zajmujący się tym tematem przyjęli, tak określają okres PRL-u, kiedy tak naprawdę mamy do czynienia z dwoma pamięciami, pamięcią polską i pamięcią żydowską, niezależnymi od siebie, z dwoma systemami edukacji właśnie, edukacji polskiej i żydowskiej. Ten sam proces rozdzielenia występował w polskiej powojennej literaturze wojennej, traktującej o II wojnie światowej. Ta polityka, czy pamięć, czy edukacja dotycząca II wojny światowej prowadzona była przez Główną Komisję Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z jednej strony i traktowała i wyłącznie ten okres Holokaustu, ten okres zagłady bardzo instrumentalnie, bardzo powierzchownie. Niewiele pisano na temat tego, co stało się z ludnością żydowską w czasie wojny. Wręcz jak Państwo przejrzycie tą literaturę nawet czy u Borowskiego, czy Naukowskiej, słowo Żyd tak naprawdę nie pada. Dotyczy to także podręczników szkolnych z tego okresu. Gdy tymczasem jakby ta historia traktująca o zagładzie prowadzona była już od 1945 roku przez Centralną Żydowską Komisję Historyczną, a potem przez Żydowski Instytut Historyczny. I tak mniej więcej ta dwutorowość występowała do 1989 roku. Tu ten uniwersalizm komunistyczny przekładał się właśnie na to, że pomijano wątek zagłady w pamięci o II wojnie światowej. Przyjmowano takie bardzo uniwersalne sformułowania dotyczące ofiar II wojny światowej jako ofiary barbarzyństwa albo w ogóle jako ludzkość, bez ich kategoryzowania narodowościowego.
Właściwie takim przełomem, zresztą to nie było typowe tylko dla Polski w tym czasie, ale także w ogóle dla Europy Zachodniej. Tak naprawdę proces Eichmana z 1961 roku otworzył zwłaszcza Europę Zachodnią i Stany Zjednoczone na Holokaust i rozpoczęła się tam to, co nazywamy modą na Holokaust w tych krajach. W Polsce nastąpiło to rzeczywiście po 1989 roku, choć był ten moment jeszcze w 1968 roku przy okazji kampanii antysemickiej, kiedy Holokaust, to był ten moment, kiedy do tematyki zagłady wrócono, ale w kontekście bohaterskich, pozytywnych postaw narodu polskiego. Po transformacji ustrojowej w 1989 roku to podejście do świadomości o Holokauście uległo zmianie. Chociaż tak naprawdę dopiero w drugiej połowie lat 90. otwarto się na ten temat, a to przy okazji po pierwsze powstawania nowych ośrodków, które zajmowały się tą tematyką, a po drugie także ze względu na zainteresowanie społeczne, jakby oddolne tematem Holokaustu, bardziej w kontekście regionalnym niż w kontekście ogólnopolskim. Po raz pierwszy słowo Holokaust do podręczników szkolnych wprowadzono w 1993 roku, a w 1998 roku wpisano temat zagłady Żydów jako obowiązkowy w edukacji szkolnej. Jaki tak naprawdę ten poziom świadomości na temat Holokaustu był po 1989 roku, mówią nam wyniki badań statystycznych, jakie były wówczas prowadzone. Pierwszy bodajże w 1988 roku, kolejne pod koniec lat 90. i w początkach 2000 roku. Ostatni, który ja wiem, być może Państwo znacie nowsze wyniki badań, z 2008 roku przeprowadzoną przez badaczkę zajmującą się kwestią właśnie świadomości Holokaustu, panią profesor Jolantę Ambroziewicz-Jakobs. I te jakby wyniki tych danych wskazują jednoznacznie, że ta świadomość zdecydowanie wzrasta. Co jest źródłem wiedzy o Holokauście głównie dla młodzieży i dla starszej młodzieży, czyli powiedzmy sobie dla tej młodzieży do 26 roku życia. O ile jeszcze w latach 90. takim podstawowym źródłem wiedzy była rodzina i środowisko, tak teraz no możecie Państwo zgadnąć, że są to przede wszystkim media. To są przede wszystkim w mniejszym stopniu już literatura, ale przede wszystkim media i to, co nazywamy, nie wiem jak to nazywamy, bo ja się na tym nie znam, ale wszystkimi narzędziami cyfrowymi, tak, które jakby korzystają z najnowszych technologii. Wciąż jednak, jak wykazują te badania, takim podstawowym źródłem dla 90% badanych i w latach 90. i teraz jest jednak szkoła. I to na barkach szkoły spoczywa to, aby we właściwy sposób, myślę, że też wywiąże się dyskusja, w jaki sposób uczyć i uświadamiać społeczeństwo na temat zagłady, żeby o zagładzie uczyć i o zagładzie mówić. Te badania również pytano o znaczenie, o definicję słowa Holokaust, o ile w latach 80. niespełna 40% respondentów młodych potrafiło poprawnie zdefiniować słowo Holokaust, tak teraz te badania z 2008 roku wskazują, że mniej więcej 50%, w okolicach 50% ludzi potrafi powiedzieć, na czym zagłada Żydów, czy co to jest zagłada Żydów. Też ciekawe badania przy okazji tychże przeprowadzono w zakresie tego, jak społeczeństwo polskie podchodzi do kwestii pomocy ludności żydowskiej w czasie wojny. I te badania przeprowadzone w ostatnich latach wykazały, że około 50% respondentów uważało, czyli połowa respondentów uważała, że Polacy zrobili
tyle, na ile mogli zrobić w czasie II wojny światowej. Szkoła to jest taki odrębny temat. Ja odsyłam Państwa do tekstów chociażby pani Wiesławy Młynarczyk, czy chociażby panny Hanny Węgrzynek, Roberta Szuchty, czy Piotra Trojańskiego, którzy tym tematem się absolutnie zajmują. Ja jakby nie mam do czynienia na co dzień z nauczaniem, dlatego też chciałabym Państwu pokazać te instytucje, które odpowiadają za budowanie wiedzy i uświadamianie na temat zagłady, z którymi ja stykam się na co dzień i współpracuję. Przede wszystkim są to instytucje, które bezpośrednio lub pośrednio są do tego powołane, nadzorowane i finansowane przez państwo, czyli szkolnictwo, instytucje kultury, muzea martyrologiczne, instytuty badawcze, placówki edukacyjne i media państwowe. Niezwykle ważną rolę w ostatnich latach, naprawdę bardzo ważną rolę, jako że ja współpracuję z organizacjami pozarządowymi, są te podmioty, które o statusie organizacji pożytku publicznego, czyli stowarzyszenia i różnego rodzaju fundacje, placówki społeczne i prywatne, muzeum prywatne. Tu w tym wypadku dałam Państwu przykład, Muzeum Galicja i Społeczne Muzeum Żydów Białegostoku i regionu. To są takie placówki, które nie podlegają znaczy nie podlegają finansowaniu państwa bezpośrednio, i same z siebie taką działalność prowadzą. Te placówki, które tworzą czy budują i są uwarunkowane, czy są zależne od państwa, finansów państwa, to jest bezsprzecznie Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, no, instytucja powołana do wychowania czy do nauczania o kulturze, o dziejach ludności żydowskiej w Polsce. Spory kawałek pracy, którą Polin prowadzi, dotyczy również okresu II wojny światowej. Jeżeli Państwo przejrzycie sobie działania, zwłaszcza edukacyjne tego muzeum, to rzeczywiście są imponujące, jeżeli chodzi o okres Holokaustu. Za chwilę też Państwu pokażę, jakie są formy edukowania w tym zakresie. Drugi to jest Żydowski Instytut Historyczny. O ile pierwsza instytucja rzeczywiście jest instytucją bardziej wystawienniczo-edukacyjną, o tyle Żich jest instytucją bardziej jest bardziej archiwum, instytucją badawczo-naukową. Powstające teraz Muzeum Getta Warszawskiego, które za 2 bodajże lata zostanie otwarte i które też siłą rzeczy zajmuje się okresem II wojny światowej i już prowadzi działania także edukacyjne dla młodzieży, dla rodzin, dla starszych, liczne projekty związane z gettem warszawskim, ale nie tylko, z innymi gettami w Polsce. Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej w Markowej, no i wszelkiego typu muzea martyrologiczne, ale pan Piotr Setkiewicz będzie na ten temat mówił w odniesieniu do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, więc nie będę tego tematu rozwijać. Instytucje, które zajmują się II wojną światową, znaczy historią XX wieku, ale również tym okresem zagłady, czyli mamy Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum II wojny światowej, Instytut Solidarności i Męstwa Pileckiego, Dom Spotkań z Historią i Muzeum Historii Polski. Instytucje regionalne, które zajmują się tylko i wyłącznie tematyką żydowską i Państwo tu też macie wymienione, pokazane, jak te instytucje wyglądają. Oddziały muzeów miejskich, które zajmują się wyłącznie tematyką żydowską. Nie bez przyczyny wyodrębniłam to, dlatego że sama przez kilka lat współpracowałam z niezwykle pięknym i zachęcam do odwiedzenia oddziałem muzeum w Gliwicach, mianowicie z Domem Pamięci Żydów Górnośląskich, bardzo specyficzne muzeum, bo traktujące tak naprawdę o Żydach niemieckich, niemniej zajmujących się także okresem zagłady i okresem powojennym, kiedy to na Górnym Śląsku przebywali czy mieszkali Żydzi z Kresów Wschodnich. I kolejną taką grupą to są oczywiście te instytucje państwowe i publiczno-prawne, instytuty badawcze. Państwo macie także wymienioną sporą liczbę tych i centrów badań, i katedr, i zakładów, które funkcjonują przy uniwersytetach, a które zajmują się dziejami ludności żydowskiej, w tym okresem II
wojny światowej. No i organizacje pozarządowe. Organizacje pozarządowe, których naprawdę powstaje mnóstwo. Ja próbowałam dla tego referatu, przygotowując się, zliczyć, ile tak naprawdę takich organizacji, stowarzyszeń czy fundacji zajmuje się kwestią dziedzictwa żydowskiego. Niewiele jest tylko takich instytucji, które celują w okres II wojny światowej, ale jakby to dziedzictwo żydowskie to też okres II wojny światowej. Nie byłam w stanie tego zrobić tak naprawdę. Wydaje mi się, że na pewno nie mniej niż 150 takich organizacji pozarządowych w kraju funkcjonuje. Ja podam dla przykładu swoje miasto, czyli Będzin, gdzie na kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców miasta Będzina. Ja tylko przypomnę, że przed II wojną światową to był jeden z liczniejszych ośrodków i skupisk ludności żydowskiej w Polsce. Ponad połowa mieszkańców tego miasta to byli Żydzi. I teraz w tym mieście tak naprawdę funkcjonują dwie organizacje pozarządowe, nie mówię, że konkurujące ze sobą, ale dwie organizacje, które zajmują się dziedzictwem żydowskim tego miasta. To jest Centrum Kultury Żydowskiej imienia Rutki Laskier, być może to nazwisko jest Państwu też znane z pamiętnika Rutki Laskier, młodej dziewczynki, pamiętnika porównywanego do Anny Frank. I druga fundacja Brama Zuckermana w Będzinie, dla której ja współpracuję. I rzeczywiście rok w rok odbywa się mnóstwo przedsięwzięć i z jednej i z drugiej strony dotyczącej upamiętniania i uświadamiania też miejscowej ludności zwłaszcza w zakresie tego, co dotknęło mieszkańców Będzina w okresie wojny. Ta oferta, którą te wszystkie instytucje w odniesieniu do zagłady kierują, to przede wszystkim uczniowie, nauczyciele, studenci, rodziny, ostatnio osoby z niepełnosprawnościami, a także takie zajęcia uświadamiające, przekazujące wiedzę prowadzone są w zakładach penitencjarnych. I tutaj także Państwo możecie zapoznać się z formami edukacji czy uświadamiania właśnie w zakresie zagłady. Kiedyś taką formą jedyną to był albo wykład, albo lekcja, albo spotkanie ze świadkiem wydarzeń, bądź też z ocalałym. Teraz tych form ze względu na nowe technologie jest znacznie więcej. Czy są one dobre? No to jest pytanie, muszę Państwu powiedzieć. Pamiętam na naszej ostatniej konferencji był taki jeden głos z sali. Sebastianie, nie wiem, czy pamiętasz, czy na przykład można uświadamiać młodzież poprzez tematykę Holokaustu w grach komputerowych. No to jest pytanie, to trzeba na ten temat się zastanowić, czy to jest sposób na to, żeby mówić o Holokauście, czy to nie jest pomniejszanie wagi tego wydarzenia, tak? No i jeszcze coś, co ostatnio stało się bardzo modne w ostatnich latach, czyli rekonstrukcje i gry miejskiej. Znowu pytanie, czy gra miejska jest odpowiednim sformułowaniem do tego, by pokazywać czy przekazywać wiedzę o zagładzie Żydów. Rekonstrukcja. No ja muszę Państwu powiedzieć, że też byłam kilka lat temu świadkiem rekonstrukcji, jak odbywała się w moim mieście Będzinie. Rekonstrukcja związana z likwidacją getta będzińskiego, które nastąpiło 1 sierpnia 1943 roku. Jedno ze stowarzyszeń zorganizowało właśnie taką rekonstrukcję, do której zaangażowano przede wszystkim młodzież licealną. I powiem Państwu, że ja wyszłam stamtąd z mieszanymi uczuciami. Ja nie byłam do końca przekonana, czy to jest to, o co powinno chodzić i czy na tym ma polegać uświadamianie w tym zakresie, chociażby z tego nie do końca byłam też, nie miałam wiedzy, czy młodzież była do tego merytorycznie przygotowana. To nie było dla mnie realne odtwarzanie wydarzeń z tamtego okresu, tylko bardziej zabawa dzieci w wojnę. No nie wiem, to też się spotkało później w prasie z ostrą krytyką. Ja byłam tego świadkiem i też uważam, że nie tak to się powinno wszystko odbywać i cel, jaki zapewne sobie to stowarzyszenie stawiało, na pewno nie został osiągnięty.
Ja tylko Państwu chcę zwrócić uwagę na tą moją organizację Bramę Zuckermana, która działa w takim właśnie zaułku miasta Będzina. Już będę kończyć. Kilka takich prowadzonych przez nich działań. Jedna z pierwszych w ogóle w kraju i wśród organizacji pozarządowych, forma cyfrowej możliwości sprawdzenia wiedzy na temat pewnych obiektów występujących w mieście. To są opowieści nieobecnych, czyli tych, którzy zginęli w czasie II wojny światowej z miasta Będzina. Można było podchodzić pod daną kamienicę, zapoznać się z informacją, kto mieszkał, kiedy zginął i tak dalej. To jest jakby pierwsza z form przez nas realizowanych. Druga, tutaj nie mam zdjęcia, ale to też jest na pewno upamiętnianie. Udało nam się zrewitalizować tablicę, którą w 1947 roku członkowie organizacji Hashomer Hatzair umieścili na jednym z domów, który znajdował się w getcie będzińskim. To byli bojownicy ruchu oporu. Z czasów II wojny światowej udało nam się tą tablicę odnowić i ponownie zawiesić. No i oczywiście też prowadzimy taką działalność przede wszystkim wydawniczą, to znaczy pozyskujemy od ocalałych albo ich pamiętniki, albo wspomnienia spisywane tuż po wojnie i wydajemy chociażby jak przepiękna książka, którą Państwu polecam. Naprawdę to jest wspomnienia Dory Reim z czasów Holokaustu, mieszkanki Będzina, na temat oddania swojej córki rodzinie polskiej na czas okupacji. Miałam też powiedzieć wiele o Instytucie Pamięci Narodowej, bo robimy niezwykle dużo, a jako że reprezentujemy z Sebastianem tą instytucję, więc wypada nam powiedzieć, jak bardzo angażujemy się w te projekty tak zwane holokaustowe, ale myślę, że może będą pytania z sali, więc jakby ten temat tutaj rozwinę, bo tu pan przewodniczący mnie pogania. Dziękuję. Dziękuję pani doktor za taki szybki, skondensowany, ale bardzo merytoryczny przegląd tego, co było w przeszłości i ten studium przypadku. W przypadku pani rejonu tu wypada się zgodzić, że w wielu miejscach naszego kraju takie rzeczy faktycznie mają miejsce i są to w większości inicjatywy faktycznie oddolne. Ludzi, którzy odkrywają tą przeszłość i starają się budować mosty. Jako drugi wystąpi również reprezentant Instytutu Pamięci Narodowej, pan doktor habilitowany Sebastian Piątkowski. Pan profesor pracuje w delegaturze w Radomiu, jest to delegatura oddziału IPN-u w Lublinie. I perspektywa naukowa pana profesora to przede wszystkim badanie dystryktu radomskiego, Radomia w okresie okupacji, w tym także losu ludności żydowskiej, ale w ostatnich czasach pod jego redakcją i opracowaniem ukazały się dotychczas 4 tomy cyklu pod nazwą Relacje o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach 39-45. I te 4 tomy to poszczególne dystrykty GG, które pokazują cały przekrój tego, jak wyglądało z perspektywy właśnie polskiej świadków ratowanie ludności żydowskiej, uciekinierów i świadków Holokaustu. Proszę, panie profesorze. Poradzę sobie, bardzo dziękuję. Dzień dobry, szanowni państwo. Cóż, bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w tym przedsięwzięciu. Zazwyczaj tak się zaczyna referaty, ale ja naprawdę bardzo dziękuję, bo ten temat, który mi zaproponowano, stał się dla mnie faktycznie takim asumptem do refleksji nie tylko o moim życiu, chociaż jako naukowca, chociaż w pewnym sensie też, ale przede wszystkim skłonił mnie do zastanowienia się tak naprawdę nad tematem, nad którym nigdy się nie zastanawiałem, mianowicie nad tą ewolucją stanu badań, a ten stan badań jest fundamentem świadomości w znacznej mierze, nad losami polskich Żydów, nie tylko w okresie okupacji, ale także w dwudziestoleciu międzywojennym, a również i wcześniej. Ja myślę, że będę w wielu momentach kompatybilny z Olą, bo to, co mówiła, mówiąc o historii i o pewnych kwestiach związanych ze świadomością właśnie,
Ja te poglądy w pełni podzielam, ale fakt jest faktem, że jesteśmy w ostatnich dziesięcioleciach świadkami bardzo interesującego przewartościowania. Pan przewodniczący, zapowiadając mnie, wspomniał, że ja jestem całe życie związany z Radomiem i czuję się regionalistą przede wszystkim i te centralne ziemie polskie, gdzieś ten obszar między Wisłą a Pilicą jest mi najbardziej bliski, ale też patrzyłem, także dzisiaj patrzę na to z nieco innej perspektywy. Ja nigdy nie pracowałem na uczelni wyższej, natomiast przez kilkanaście lat pracowałem w archiwum państwowym, byłem szefem pracowni naukowej i dzięki temu miałem doskonałe rozeznanie w tym, kto do archiwum przychodzi, jakie tematy podejmuje, z jakich akt korzysta, a z jakich nie korzysta. Także między innymi te informacje i te obserwacje to jest wątek, do którego chciałbym, proszę Państwa, nawiązać. Faktycznie ja zaczynałem swoją przygodę z historią w tym okresie, o którym doktor Namysłow wspomniała, czyli w latach 90. Okres, który w historii Polski, zwłaszcza Polski tej prowincjonalnej, średnio i małomiasteczkowej, zapisał się przede wszystkim tymi katastrofalnymi realiami ekonomicznymi, zamykaniem zakładów, bezrobociem, upadkiem, ale także po latach muszę powiedzieć, że faktycznie był to okres, w którym doszło do wielu dobrych zjawisk, właśnie jeżeli chodzi o zainteresowanie historią i badania i regionalne, i nie tylko regionalne. Jaki był, proszę Państwa, punkt wyjścia? Moim zdaniem słaby. Mówi się często, że historycy powinni edytować źródła, bo te edycje się nie starzeją, a monografie starzeją się. Często w zastraszającym tempie. Faktycznie mieliśmy na półkach bibliotecznych bardzo poważne dzieła naukowe powstające w środowiskach akademickich, gdzie nie padało słowo Holokaust. Właściwie jeżeli wspominało się o zagładzie ludności żydowskiej, to był to taki akapit. A człowiek wczytywał się te książki i nagle okazywało się, że w następstwie tego akapitu właśnie znikło 60% mieszkańców danej miejscowości, czy 70%. Ale to był przejaw pewnych czasów. Oczywiście, jeżeli sięgniemy dzisiaj do tych książek, do rozdziałów opowiadających o życiu politycznym w okresie międzywojennym, no to dowiemy się, że właściwie poza Komunistyczną Partią Polski nie było żadnej działalności politycznej. Ale tak się pisało, nie mnie dywagować o tym, czy to była wina podejścia autorów, czy cenzury, czy innych kwestii, ale fakt jest faktem, że w pełni zgadzam się tutaj z Olą. Ten temat Holokaustu w praktyce nie istniał. W ogóle tematyka żydowska była na tej prowincji represjonowana bardzo słabo i jeżeli ktoś chciał się dowiedzieć czegoś, tak jak ja w pewnym momencie okazało się, że chciałem, no to jednak Żydowski Instytut Historyczny był tą Mekką. I księgarnia, i biblioteka, i archiwum. Pamiętajmy, że mówimy o czasach bez internetu, bez PDF-ów. Wiemy, że ukazywały się bardzo interesujące prace w najróżniejszych uczelniach, ale w nakładzie 150-200 egzemplarzy i dorwanie takiej publikacji graniczyło z cudem. Człowiek czasami wiedział, że coś takiego wyszło, ale te publikacje były, proszę Państwa, poza zasięgiem. My w połowie lat 90. z kolegami obserwowaliśmy też zjawisko, które było dla nas bardzo przykre, jako dla osób zafascynowanych latami 1939-45. Kompletny brak zainteresowania wojną, a okupacją zwłaszcza. Pojawiło się takie przekonanie, że społeczeństwo jest zmęczone. Za dużo tego Oświęcimia, za dużo tego mordowania się, za dużo tej partyzantki. Faktycznie wszyscy wiemy, że pisanie o historii podlega też pewnym modom
I oczywiście ta pierwsza moda, która pojawiła się w latach 90., bardzo dobrze się pojawiła, to kresy. Ci historycy, którzy mogli na te kresy uciekli, bo każda właściwie książka taka czy inna poświęcona tym ziemiom na wschód od Bugu cieszyła się wielkim zainteresowaniem. To było zupełnie naturalne, bo o tym nie można było mówić. Jeżeli wgłębimy się poważniej w katalogi, znajdziemy tam, proszę Państwa, takie rodzynki z lat 70., 80., książki, do których dzisiaj zagląda się rzadko, natomiast moim zdaniem one odegrały bardzo poważną rolę. Takim sztandarowym przykładem jest dla mnie książka Eugeniusza Fonfary, Gehenna ludności żydowskiej, poświęcona właśnie regionowi świętokrzyskiemu. Siła tej książki polegała na tym, że ona została wydana przez Ludową Spółdzielnię Wydawniczą w nakładzie kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy i trafiła wszędzie. Ale pan Fonfara, którego ja miałem okazję poznać, był moim zdaniem reprezentantem właśnie takiego środowiska, które na prowincji, w regionach te badania zaczęło. To byli często emeryci, ludzie pamiętający jeszcze okres okupacji, okres międzywojenny, czasami jacyś byli konspiratorzy, którzy nagle, prowadząc bardzo aktywne, energiczne życie, mając czas, pomyśleli sobie, a może bym napisał coś o swoim miasteczku, może bym napisał coś o swojej wsi. I faktycznie te pierwsze publikacje, które między Wisłą a Pilicą pojawiły się, a dotyczyły także Holokaustu, to były prace właśnie robione przez amatorów, ale ich siła polegała na tym, że oni mieli swoją pamięć, znali, byli w stanie podpytać. Słabo im często szło ze źródłami, natomiast w tej kategorii, którą my dzisiaj nazywamy źródłami wywołanymi, radzili sobie doskonale. Pamiętam żyjącego jeszcze doktora Macieja Zaremskiego ze Staszowa, który jest lekarzem z wykształcenia. W 1992 roku wydał książkę o zagładzie Żydów staszowskich. Pamiętam kilka innych osób, które pojawiały się, pana Jerzego Wojniłowicza, który był chyba nauczycielem, a był zafascynowany historią Żydów w Tomaszowie Mazowieckim. I to byli tacy wariaci, którzy, proszę Państwa, przecierali szlak z powodu tego, żeby jakąś pamięć utrwalić, ale byli także pochodną, padło tutaj słowo moda. Ja bałem się używać tego określenia, kiedy do Państwa przyjeżdżałem, ale faktycznie nie ma się co oszukiwać. W latach 90. pojawiła się pewna moda na tematykę żydowską. Spowodowana i skrzypkiem na dachu, i wielkim zainteresowaniem książkami Izaaka Beszefisa Singera i tą serią pisarzy żydowskich, którą wydało wydawnictwo Dolnośląskie, i tymi reprintami Krajowej Agencji Wydawniczej książek Majera Bałabana wydanych przed wojną. Więc nagle ta tematyka żydowska zaczęła być obecna, ale dzisiaj, tak jak patrzę na to z pewnej perspektywy, to było pewne zainteresowanie judaizmem, kulturą żydowską, humorem, kuchnią, obyczajowością, natomiast nie okresem zagłady. W jakim momencie nastąpił przełom? Moim zdaniem ten przełom właściwie w postrzeganiu losów ludności żydowskiej, zwłaszcza przez tak zwanego szarego, zwykłego człowieka, to rok 93-94, lista Schindlera. Wejście tego filmu na ekrany polskich kin, siła tego filmu, magia po dziś dzień, to, że nie był on oderwany od polskiej rzeczywistości, to faktycznie moim zdaniem uświadomiło wielu osobom, że tacy ludzie tutaj byli, zostali wymordowani i tak naprawdę, Boże, no nie można pisać historii takiego miasta jak Radom, jeżeli się pominie 30% jego mieszkańców, a to do tej pory miało miejsce.
Ola wspomniała tutaj o pojawianiu się pewnych instytucji. To jest oczywiście prawda. W 1995 roku w Krakowie Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, coroczne konferencje, studia Judaika, towarzystwo, które mimo wszystko pozostało takim bardzo akademickim i elitarnym stowarzyszeniem. I proszę Państwa, inicjatywy oddolne. Ale ta oddolność, znowu zadałem sobie pytanie, z czym ona się wiązała. Wydaje mi się, że ta historiografia do lat 80., jeżeli skupiała się ona na poszczególnych regionach czy miejscowościach, pomijała całkowicie ośrodki małomiasteczkowe. Albo pisano o dużych miastach, zwłaszcza o miastach z takim zacięciem przemysłowym, robotniczym, Łódź, Warszawa, Ostrowiec Świętokrzyski, albo pisano o sytuacji ludności wiejskiej, też pokazując jej i martyrologię, i walkę w czasie okupacji. Nagle okazało się, że gdzieś między tym dużym miastem a wsią jest to miasteczko typu Przytyk, Odżywół, Kozienice, z którego tak naprawdę masa osób się wywodzi, pamięta, często idealizuje swoje dzieciństwo, czy jest zafascynowana opowieściami swoich dziadków. I nagle okazało się, że to jest temat do wzięcia. Bliski mi z różnych przyczyn ośrodek kielecki, tamte pierwsze książki właśnie o środowisku, które nazywało się kiedyś drobnomieszczaństwem, dzisiaj nikt nie używa takiego pojęcia, ale właśnie o tych społecznościach. Pisane trochę naiwnie, bo to wszystko z dzisiejszej perspektywy przypominało właśnie takiego Skrzypka na dachu, miasteczko, gdzie wszyscy się lubili, wszyscy się znali. To jednak był, proszę Państwa, wielki krok do przodu, pokazujący, że nie jest nic złego w tym, jeżeli ktoś zajmuje się także taką historią. Ja pamiętam, ścierały się tutaj koncepcje i myśli, gdzie z jednej strony słyszeliśmy, że ta regionalistyka, nawet mikrohistoria jest ważna, z drugiej strony można było usłyszeć, że dla historyka to jest zabójstwo, bo to ogranicza horyzonty i tak naprawdę ktoś, kto chce się rozwijać, powinien mierzyć gdzieś wysoko, a nie pełzać. Można się było o to kłócić i historycy się kłócą po dziś dzień, ale tak naprawdę dzięki temu zainteresowaniu i tym zjawiskom w latach 90. zaczął się, nie powiem, że wysyp, ale pojawiło się moim zdaniem kilkadziesiąt publikacji przedstawiających losy ludności żydowskiej, zazwyczaj w dwudziestoleciu międzywojennym i w okresie okupacji. Czasami w grę wchodził tutaj jeszcze XIX wiek, ale to oczywiście wymagało bardziej pogłębionych kwerend. Co ciekawe, to był taki temat, który przyciągnął dużą liczbę młodych badaczek. Właściwie okres II wojny światowej był zdominowany przez mężczyzn. Te panie, które zajmowały się okupacją czy działaniami eksterminacyjnymi, należały do rzadkości. Natomiast kiedy przejrzymy katalogi i zobaczymy na te książki wydane właśnie w latach 90., okazało się, że z różnych przyczyn ten temat młode badaczki przyciągał. Lucyna Filip, książka o Żydach w Oświęcimiu w 2002 roku, Adam Morelewski, książka o Żydach toruńskich, Marek Maciągowski, książka o Żydach w Chmielniku, Sylwia Szymańska, książka o Otwocku. Czasami to były książki wydawane przez organizacje i stowarzyszenia społeczne, czasami w kooperacji z Żichem, ale faktycznie ich liczba z perspektywy lat musi być uznana za znaczną. Musi to jednak prowadzić do pewnej interesującej konstatacji. Mieliśmy do lat 80. historię bez Żydów. W latach 90. pojawiły się coraz liczniejsze publikacje pokazujące
odrębność ludności żydowskiej i tak naprawdę w mniej lub bardziej głębokim stopniu oderwanie ich losów Żydów od losów Polaków, Romów, Ukraińców zamieszkujących dane miejscowości. Dzisiaj, proszę Państwa, mamy tą świadomość, natomiast bezsprzecznie wtedy każda ta publikacja, choćby najmniejsza, poświęcona właśnie losom ludności żydowskiej, wzbudzała zainteresowanie, bo przynosiła całkowicie nową wiedzę. Kiedy pojawił się temat Żydów i ich historii, pojawił się temat Holokaustu, nieuniknione było to, iż pojawił się temat stosunków polsko-żydowskich. Mój nieżyjący już kolega Adam Pękara, który dziejami ludności żydowskiej się zajmował, przypominał często jako anegdotę swoją pierwszą wizytę w Żichu i rozmowę z profesorem Arturem Eisenbachem, który powiedział mu: może się pan zajmować wszystkim, natomiast gdyby pan zajmował się stosunkami polsko-żydowskimi, proszę pamiętać o tym, że były one zawsze doskonałe. To oczywiście żart, natomiast faktycznie można było, proszę Państwa, obserwować pewne zderzenie informacji zawartych w materiałach archiwalnych z pamięcią o tych, którzy zostali wymordowani. I ja powiem szczerze, nie zawsze była to pamięć pozytywna. Ja byłem młodym człowiekiem i naprawdę dla mnie był szok, kiedy obsługiwałem w archiwum starszą panią, która powiedziała: bardzo dobrze zrobili, że ich wszystkich wymordowali. Ja to pamiętam, proszę Państwa, po dziś dzień, bo dla mnie to było niewyobrażalne, natomiast skłaniało jednak ku refleksji związanej właśnie ze zbliżaniem się do prawdy o przeszłości, która jest zawarta nie tylko w tabelce, w procentach i w jakimś opisie człowieka, któremu wydaje się, że coś mądrego odkrył i coś wie, ale do poszukiwania człowieka z jego emocjami, przekonaniami, które przecież w ciągu lat ewoluowały. Te dyskusje, proszę Państwa, oczywiście toczą się po dziś dzień. Wspomniane tutaj zostały czasy nam współczesne, liczne przedsięwzięcia akademickie, liczne organizacje, edycje dzienników, wspomnień. Obserwujemy coraz większe zainteresowanie księgami pamięci gmin żydowskich, tak zwanymi pinkasami, czyli skorbuchami. Podejmowane są inicjatywy ich tłumaczeń na język polski i wydawania. Historia mówiona, liczne przedsięwzięcia edukacyjne, w których uczestniczą też uczniowie, gdzie tych ostatnich pamiętających okres okupacji nagrywa się, robi się z nimi wywiady. To wszystko jest, proszę Państwa, oczywiście fajne, ale ja też, podobnie jak doktor Namysło, mam bardzo często poważne wątpliwości, czy to o co chodzi, i zastanawiam się nad intencjami pewnych działań. Na początku wspomniane zostało, że wszyscy jesteśmy, prawie wszyscy, w średnim wieku historykami. Są też młode badaczki obiecujące, ale proszę Państwa, możemy rozmawiać szczerze. Ola powiedziała słusznie, mamy na przykład ogrom inicjatyw zajmujących się kwestiami żydowskimi. Pojawia się oczywiście pytanie, nie wiem, czy na nie można odpowiedzieć, czy to naprawdę wynika z zainteresowania przeszłością i z pewnej fascynacji, czy też może z tego, że łatwiej jest dostać środki finansowe z jakiejś dotacji niż na projekt dotyczący innej, może trudniejszej tematyki. Czy tak naprawdę nie jest to pewien szantaż w stosunku do urzędników szczebla miejskiego, gminnego, powiatowego? No, składam projekt na przedsięwzięcie związane z tematyką żydowską. No, kto odmówi? Mało kto odmówi, chociażby ten projekt był najsłabszy, bo zaraz można mu przykleić pewną łatkę. Kończąc, proszę Państwa, powiem, że padło dzisiaj już to stwierdzenie dwukrotnie, wszystko podlega pewnym modom. Mam kolegów, którzy zajmują się rekonstrukcjami, wszyscy przyznają, że moda na rekonstrukcję skończyła się.
Właściwie jest pewna grupa pasjonatów, ale nie ma już naboru. Młodych ludzi to nie interesuje. Mój kolega mówi żartobliwie, że jeszcze jak jest piechota, to jest wszystko w porządku, natomiast kawaleria, nie można robić inscenizacji kawaleryjskich, bo wszyscy są mniej lub bardziej brzuchaci i wygląda to komicznie. Mamy, proszę Państwa, za sobą okres zainteresowania genealogią. Zwraca się uwagę na to, że spada zainteresowanie żołnierzami wyklętymi, jeżeli chodzi o badania. Oczywiście można by było zadać pytanie, czy zainteresowanie naukowe dziejami ludności żydowskiej w Polsce i nie tylko, i Holokaustem, w jakim ono jest stadium. Moim zdaniem to zainteresowanie ma się dobrze z różnych przyczyn, także związanych z, nie chcę powiedzieć, że z łatwością, ale możliwościami uzyskiwania finansowych źródeł najróżniejszych badań. Natomiast jak to się przekłada na edukację, no to jest pytanie niezwykle istotne. Zostało zadane to pytanie o grę komputerową. Pojawiła się jakiś czas temu gra o Powstaniu Warszawskim. Nikomu to jakoś nie przeszkadzało, pomijając to, że gra była beznadziejna kompletnie. Pojawiają się komiksy, pojawiają się, proszę Państwa, inne przedsięwzięcia, aplikacje na telefony. Niektórzy wieszczą schyłek takich nudnych, naukowych książek opatrzonych 2000 przypisów, ale ja przyjmuję to na spokojnie. Pamiętam, jak wieńczono koniec książki papierowej, wszystkie kina miały przestać działać, więc myślę, proszę Państwa, że te badania tradycyjne, one pozostaną i będą kontynuowane i bardzo dobrze, bo prawda jest taka, że ta cała popkultura właśnie z tych badań czerpie, chociaż często nie jest w stanie się do tego przyznać. Natomiast widzę i chyba podzielą Państwo moje zdanie w tej kwestii, znajdujemy się w okresie wielkiej popularności badań interdyscyplinarnych. To przenikanie się różnych dyscyplin, spojrzenia, wykorzystywanie w badaniach historycznych socjologii, innych dziedzin, innych nauk, to jest bardzo ciekawe. No niestety, i to już będzie ostatnie zdanie, ze smutkiem można powiedzieć i przyznają to wszyscy, leży kompletnie historia gospodarcza, która jest bardzo ciekawa i bardzo ważna. Natomiast w tym czasie takiej lajtowości, jak to mówią moi synowie, bardzo swobodnego ujęcia z lotu ptaka pewnych kwestii, te takie naprawdę solidne kwerendy i solidne badania, bardzo czasochłonne i żmudne, no one znajdują coraz mniej amatorów. Szkoda, można powiedzieć. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję panie profesorze za taką syntezę zaczynającą się w przeszłości, kończącą się już w przyszłości i pewnie wrócimy do niej w dyskusji, bo nie ukrywam, że kilka wątków chcielibyśmy jeszcze później podjąć. Po dwóch wystąpieniach gremiów naukowych sensu stricto mamy wystąpienie wybitnego muzealnika i specjalisty związanego z pamięcią i miejscami pamięci. Pan dr Piotr Setkiewicz to człowiek, który pracuje w Muzeum Auschwitz od 1988 roku i cały czas na stanowisku naukowym. Wiele lat był kierownikiem archiwum, a od kilku jest kierownikiem działu naukowego. Jest autorem, współautorem wielu prac, które się przewijają w obiegu naukowym i rzeczywiście mają swój oddźwięk jako materiał do dyskusji. Czy to są formy encyklopedyczne jak Auschwitz od A do Z, czy są to formy bardziej popularne, które faktycznie przebijają się do mediów, jak życie prywatne SS-manów, czy dzieje obozów IG Farben, czy między innymi to, w czym uczestniczył pan doktor, czyli słynny film Lorenza Risa, Auschwitz i ostateczne rozwiązanie, który prawie 20 lat temu był kręcony dla BBC, ale który też pokazał w sposób bardzo medialny i bardzo nowoczesny ówczesną stan wiedzy o Auschwitz i o zagładzie. Z perspektywy pana doktora pewnie dowiemy się, jak wygląda tematyka, którą się zajmujemy w naszym tutaj panelu, w miejscu pamięci największym tego rodzaju i chyba jednym ze światowych symboli
na pewno światowych symboli Holokaustu, czyli Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Proszę. Witam Państwa serdecznie. Na wstępie serdeczne wyrazy i przeprosiny, ponieważ nie wiem dlaczego po zaproszeniu mnie na dzisiejszą konferencję doszedłem do zupełnie błędnego wniosku, że będzie ona prowadzona w języku angielskim i w takimż to języku przygotowałem prezentację, no ale mam nadzieję, że nie będzie to Państwu przeszkadzało szczególnie. Proszę mi wybaczyć, to już chyba tutaj to średnie pokolenie to zupełnie na wyrost, o którym wspominał pan profesor. Ja jestem z kolegą Marcinem tutaj reprezentantami nieco innych instytucji, które zajmowały się martyrologią Żydów, również rzecz jasna, bo jeśli i których sytuacja była w przeszłości nieco odmienna, nawet w czasach komunistycznych, kiedy to właściwie o zagładzie Żydów nie pisano wiele lub niemalże nic, to uprawiając nauki historyczne w muzeach martyrologii, jak na przykład w Muzeum Auschwitz, nie sposób było nie wyartykułować, kim były ofiary. Prawda? Jeżeli pisać o zagładzie, to trzeba było wyraźnie stwierdzić, kto w Auschwitz ginął, kto został tam zamordowany. I tutaj sytuacja była nieco schizofreniczna, to znaczy z jednej strony w popularnych publikacjach wydawanych o obozie Auschwitz mowa była o więźniach Polakach i więźniach innych narodowości. Prawda? Natomiast w pracach naukowych sensu stricte mówiono nieco bardziej wprost, czy dość dosłownie o tym, kim były ofiary obozu Auschwitz. To znaczy, że byli nimi głównie Żydzi, poza tym Polacy, Romowie itd., itd. I ta wiedza no nieszczególnie może przekładała się na świadomość społeczną tego faktu, z tego choćby względu, że publikacje naukowe, i tutaj potwierdzam, które tyczyły wprost szczegółów dziejów zagłady Żydów, były publikowane w bardzo mizernych nakładach. Co powodowało to, że z jednej strony ci naukowcy zagraniczni, którzy chcieli badać dzieje zagłady Żydów w obozach koncentracyjnych, z jednej strony mając dostęp do takich publikacji naukowych, dochodzili do wniosku, że no, nie są one takie złe. Z drugiej wszakże strony, mając do czynienia z wystawami w muzeach martyrologii, gdzie o Żydach mówiono niewiele lub prawie nic, kiedy wspominano o tym, że w obozach tych ginęli ludzie różnych narodowości, kiedy to zresztą to jest w pokłosie niesławnej instrukcji Wydziału Propagandy Komitetu Centralnego PZPR z początku lat 50., kiedy wyszczególniano narodowości ofiar w ten sposób, iż stosowano tutaj układ alfabetyczny, zaczynając od Albańczyków. Tak się nieszczęśliwie składa w języku polskim, że Żydzi, słowo litera Z znajduje się na końcu alfabetu, co automatycznie musiało, rzecz jasna, budzić określone reakcje ze strony odwiedzających nas naukowców żydowskich. I to, proszę Państwa, trwało mniej więcej do początku lat 90. i tutaj przełomowym ewidentnie dziełem, który zmienił znacząco optykę, spojrzenie badaczy zachodnioeuropejskich na dorobek polskich ośrodków naukowych, była praca tego oto historyka, mojego starszego kolegi, pana Franciszka Pipera, o liczbie ofiar Auschwitz. Tutaj nawet nie chodziło tak naprawdę o liczbę ofiar, tylko o wskazanie o to, kim przede wszystkim były ofiary, których
ofiar było najwięcej. Miejscem martyrologii, szczególnie jakiego narodu były obozy zagłady, w tym Auschwitz, i pan Franciszek Piper po raz pierwszy wyartykułował wprost tutaj w polskim obiegu naukowym tą oczywistą informację, iż mniej więcej 90% wszystkich ofiar obozu Auschwitz stanowili Żydzi. Prawda? To znowu może nie było jakimś znaczącym odkryciem, jeśli chodzi o świadomość historyczną na Zachodzie, ale po raz pierwszy taka praca się ukazała, historyka polskiego, i praca, która mniej więcej zachowuje aktualność do dnia dzisiejszego, czyli po prostu była to książka dobra. Od tej pory właściwie można mówić, że zmieniło się bardzo wiele, to znaczy jeśli chodzi o sposób postrzegania historyków zajmujących się Holokaustem, pracujących w muzeach martyrologicznych w Europie Zachodniej. Uznano, że widocznie te prace są wartościowe i należy je cytować. W znanym czasopiśmie Holocaust and Genocide Studies, gdzie publikowano przez wiele lat taki wykaz instytucji naukowych zajmujących się Holokaustem, to do czasu publikacji pracy Franciszka Pipera Muzeum Auschwitz na przykład tam nie funkcjonowało, i jak za skinieniem czarodziejskim różdżki, kiedy to praca ta się ukazała, kiedy to przyznano, iż naukowcy polscy rozumieją, kim były przede wszystkim ofiary obozu zagłady, tam Muzeum Auschwitz na owej liście się pojawiło jako jedna z wiodących światowych placówek naukowych w tej mierze. Także pojawiły się dość pozytywne recenzje tutaj, generalnie rzecz biorąc. Nie spotykały się nasze publikacje z jakąś poważniejszą krytyką, jeśli chodzi o kwestie naukowe. Dochodziło tutaj do coraz częstszych wzajemnych wizyt i pobytów w archiwach zachodnich, i do Oświęcimia przyjeżdżali również czy to naukowcy, czy to edukatorzy z krajów Europy Zachodniej, z Izraela, i tutaj takich miłych obrazków mamy dość sporo. Poza tym zaczęto nas, polskich naukowców, dopraszać jako ekspertów przy różnego rodzaju przedsięwzięciach wystawniczych czy edukacyjnych. I okazało się, że my jesteśmy w stanie podjąć rzeczowy dialog i dyskusję na odpowiednim poziomie naukowym również z tamtejszymi badaczami. I tutaj taka nasza, taki owoc naszej współpracy z głównie badaczami amerykańskimi, ale nie tylko, czyli wielka wystawa o Auschwitz, która dzisiaj gdzieś tam krąży po Stanach Zjednoczonych. Również mająca bardzo przyzwoite, bardzo dobre recenzje. No i wreszcie taki już dość prywatny, czy bardzo ludzki poziom naszych kontaktów, czyli po prostu jeśli nasi przyjaciele z podobnych ośrodków naukowych proszą nas o pomoc, to my jej udzielamy. Lub też po prostu wskazujemy na jakieś błędy, czy też uzupełniamy jakieś luki, które istnieją w tamtejszej narracji. Jesteśmy dopraszani jako współautorzy do wielu książek o Auschwitz i o Holokauście, również na równych prawach z naukowcami zachodnimi. No i jak wspomniałem, generalnie rzecz biorąc, pozytywne lub bardzo pozytywne zazwyczaj recenzje książek publikowanych przez muzeum. I jeśli by wskazywać na pewne trudności, bo o tym w sumie generalnie mamy dzisiaj mówić, to po części wynikają one z różnego spojrzenia na to, jak należy mówić, czy właściwie jak należy edukować o Holokauście. I tutaj mamy nieco inne spojrzenie, jeśli chodzi o polską metodykę nauczania o zagładzie i to, co robi się w ramach rozlicznych kursów, które funkcjonują w Ameryce Północnej zwłaszcza, czy też oczywiście w Izraelu. Na czym owa trudność na przykład polega? To jedna z recenzji książek, którą
jednej z książek, którą popełniłem z moimi kolegami. Tam mowa jest o tym, że no, jest to ciekawa publikacja, owszem, pod względem naukowym, ale generalnie rzecz biorąc, brakuje w niej opowieści czy świadectw żydowskich świadków, bo bez tego ani rusz. Prawda? No, tak sobie wymyśliliśmy i taki układ tej książki i dlatego ona została tak skonstruowana. Natomiast dość często jeśli pojawiają się jakieś zarzuty, to właśnie tego rodzaju, że zbyt często polscy naukowcy z Muzeum Martyrologii opierają swoją narrację o dokumentację archiwalną, zbyt rzadko sięgają do wspomnień i relacji byłych więźniów. Jaki ma to praktyczny skutek, praktyczne konsekwencje? Historycy generalnie starają się zrekonstruować proces historyczny, znaczy co wynikało z czego, jakie były przyczyny pewnych zjawisk i jakie były ich ramy chronologiczne. Natomiast współcześnie edukatorzy wierzą bardziej, że należy skupiać się na emocjach, że być może szkielet wiedzy naukowej nie jest aż tak bardzo potrzebny. Zresztą od wielu lat w tej mierze niewiele się dzieje. I tak naprawdę postęp badań historycznych nie jest szczególnie duży, co zresztą przekłada się też na, i tutaj znowu potwierdzam opinię moich przedmówców, na jednak pewien spadek zainteresowania ze strony naukowców, nie tylko w Polsce, ale również takie zjawisko ma miejsce za granicą, właśnie prowadzeniem takich rzeczowych, dogłębnych kwerent z tematyki Auschwitz. To znaczy związane jest to na przykład z dostępem do innych źródeł, podejmowaniem innych tematów, na przykład zagłady Żydów na Ukrainie. W ostatnimi czasy na przykład pojawiło się szereg prac dotyczących sytuacji Żydów w Tunezji pod rządami, pod okupacją niemiecką, kiedy to kraj ten został zajęty przez Niemców i tak dalej, i tak dalej. Istnieje pewne przekonanie, że właściwie o Auschwitz nie ma sensu pisać, bo właściwie wszystko zostało już zbadane i dogłębnie przeczesane, jeśli chodzi o zasób źródeł. To prowadzi niestety do wielu nieporozumień i my staramy się tutaj zajmować neutralne stanowisko w tego rodzaju sporach, opierając się właśnie na materiałach źródłowych, wskazując na fakty, tam gdzie pozwalają one na zweryfikowanie pewnych obiegowych tez. I tutaj taki jeden z bardzo częstych swego czasu, dzisiaj już może rzadszy, ale sposób przedstawiania historii obozu Auschwitz, jeśli chodzi o kategoryzację ofiar. Otóż w wielu instytucjach, nie tyle nawet edukacyjnych, co również i naukowych na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych głównie, stosowano taką to wykładnię, kim były ofiary Auschwitz. Byli to przede wszystkim Żydzi. Poza tym, i tutaj następowała taka wyliczanka, świadkowie Jehowy, Romowie, sowieccy jeńcy wojenni, homoseksualiści, związkowcy, i tego nigdy szczerze mówiąc nie mogłem zrozumieć, dlaczego tutaj wymieniano związkowców, polityczni oponenci i inni. Czyli tutaj można przyjąć, że Polacy na przykład tym mieścili się w kategorii albo politycznych oponentów, albo tych innych. No nie, proszę Państwa, tutaj Polacy stanowili po Żydach, jeśli chodzi o liczbę ofiar Auschwitz, najliczniejszą grupę. I oczywiście przyjmujemy tutaj, że zgodnie z prawdą, że Żydzi stanowili około 90% ofiar obozu Auschwitz, ale drugą co do wielkości liczbą ofiar byli Polacy i trudno fakt ten ignorować. Jest to rzecz policzalna. Istnieją źródła, które na to wskazują. Kolejny taki przykład nieco zaskakującego spojrzenia na dzieje Auschwitz. To obóz został utworzony jako obóz koncentracyjny dla Polaków. W 1942 roku stał się także obozem eksterminacji dla Żydów.
I tutaj tak często się pisze w prasie polskiej, używa się tego rodzaju formuły, co dla osób niezorientowanych może wskazywać na to, iż no, mniej więcej tych Żydów i Polaków było w Auschwitz mniej więcej tyle samo, prawda? Więc stąd ów symbolika Auschwitz powinna być dzielona równo pomiędzy obie te narodowości. I drugi pogląd, obóz koncentracyjny Auschwitz został założony w 1940 roku. Pierwszy transport, w pierwszym transporcie znajdowali się polscy więźniowie polityczni, ale tak naprawdę to obóz Auschwitz stał się obozem zagłady dla Żydów, czyli zgadzamy się, to jest z kolei częsta interpretacja właśnie po tamtej stronie oceanu, że tak to określę. Zgadzamy się, że pierwszymi więźniami, którzy przybyli do Auschwitz, byli Polacy, ale tak naprawdę to zagłada i istota Auschwitz to rok 1942 i lata późniejsze, kiedy to zabijano w obozie koncentracyjnym w komorach gazowych Żydów na wielką skalę. Także nie, proszę Państwa, znowu tutaj staramy się znaleźć sposób mówienia o tym tak, ażeby było to zgodne z prawdą historyczną, wskazując, że prawda leży mniej więcej po środku. Czyli początkowo obóz Auschwitz został istotnie założony dla Polaków i przez pierwsze wiele miesięcy istnienia obozu Polacy stanowili zdecydowaną większość wśród więźniów Auschwitz. Ale należy też pamiętać, że od 1940 roku przede wszystkim Auschwitz stał się obozem zagłady Żydów. Także można. Proszę bardzo, Polacy byli więzieni jako więźniowie polityczni. I tutaj znowu jest to truizm, jest to prawda oczywista. Ale niektóre osoby starają się ów fakt interpretować w taki sposób, iż no cóż, Polacy byli więźniami politycznymi, owszem, czyli byli partyzantami, czyli sprzeciwiali się okupacji niemieckiej w pewnym sensie, rozumiejąc, co za to grodzi. Godzili się z góry na to, co może ich spotkać. Natomiast Żydzi ginęli w Auschwitz tylko dlatego, że byli Żydami. Więc takie sądy wartościujące również się zdarzają. Co my możemy na ten temat powiedzieć i jak przybliżyć czytelnikom to, jaka była prawda. No tutaj mamy na przykład takie dokumenty, które o tym świadczą. Mowa jest w tymże dokumencie o tym, że człowiek ów Polak został aresztowany za działalność w ruchu oporu, za przygotowywanie i dystrybucję nielegalnej prasy i tak dalej, i tak dalej. Więc było to działanie stricte polityczne. Ale tutaj mamy z kolei więźnia polskiego, który został skazany za to, ponieważ na pobyt w Auschwitz, ponieważ posiadał radio. No, trudno tutaj twierdzić, że był on jakiś partyzantem lub oponentem politycznym, prawda? I mnóstwo takich przykładów. Tutaj nie chciałbym Państwu zajmować czasu, ale no proszę rzucić może okiem tylko, prawda? Pewien z owych Polaków został aresztowany, ponieważ powiedział, że Niemcy nie mogą wygrać tej wojny. Albo inny z nich był inteligentny. Prawda? I jako taki mógłby stworzyć komórkę ruchu oporu. Ten na przykład tutaj człowiek po prawej stronie pocałował niemiecką dziewczynę. Inny więzień Auschwitz został umieszczony w obozie dlatego, ponieważ źle traktował konia, swojego zresztą, jak znam tą historię. Także jesteśmy w stanie wykazać, że spośród więźniów, polskich więźniów politycznych, którzy trafili do obozu, mniej więcej połowa z nich to ludzie, którzy byli w jakiejś tam mierze zaangażowani w działalność w ruchu oporu i pozostali, którzy trafili tutaj zupełnie przypadkowo lub na przykład schwytani w czasie łapanek lub z tego względu, iż takie prawo niezwykle surowe prowadzili Niemcy w okupowanej Polsce. Lenistwo, sabotaż i tak dalej, i tak dalej. Także staramy się, proszę Państwa, takie dyskusje podejmować
za każdym razem uzbrojeni w tego rodzaju argumenty i to, proszę mi wierzyć, działa. To znaczy mamy do czynienia tutaj z ludźmi, którzy przybywają do muzeum z bardzo wielu krajów i z bardzo różnym bagażem wiedzy. Więc zazwyczaj właśnie opierając się na konkretnych niemieckich dokumentach jesteśmy w stanie wyprostować ich sposób myślenia o historii obozu Auschwitz. No i wreszcie ostatnią rzecz, na którą chciałem zwrócić Państwa uwagę, to to, że jednym z dość istotnych wspólnych celów i naukowców polskich, i izraelskich, i amerykańskich przy propagowaniu czy nauczaniu o Holokauście jest zwalczanie argumentów pojawiających się w internecie, na przykład głównie teraz podejmowanych przez tak zwany deniers, czyli tych, którzy zaprzeczają, iż Holokaust się zdarzył. I tutaj również jesteśmy w stanie razem z naukowcami, czy to izraelskimi, czy amerykańskimi, czy innymi, współdziałać i powiem więcej, niejako dostarczyć więcej argumentów świadczących o tym, że tezy neonazistów są błędne, tych argumentów, które są rezultatem właśnie prac badawczych prowadzonych w muzeum. I są to na przykład dokumenty, których mowa jest o tym, jakiego rzędu dostawy gazu cyklonu B trafiały do obozu Auschwitz, prawda? To są dokumenty, to jest taka ciekawostka, bardzo wielu neonazistów twierdzi, że w Auschwitz nigdy nie istniały tak zwane pierwsze komory gazowe czy bunkry gazowe, gdzie zabijano Żydów w latach 1942-1943. Dlatego, ponieważ nie ma ani jednego takiego dokumentu. Proszę Państwa, znaleźliśmy taki dokument, nie tylko jeden, prawda? Znaleźliśmy zdjęcie, na którym widać jeden z tych domków, czy też bunkrów, w których mordowano Żydów w 1942 i 1943 roku. I tutaj te argumenty, które wymieniane są pomiędzy nami a zagranicznymi naukowcami, też pewnie przyczyniają się w jakiejś mierze do zwalczania tez neonazistów. Chyba przekroczyłem mój czas. Bardzo. No to już właściwie skończyliśmy. Proszę Państwa, to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. Mam więcej takich przykładów, ale z których jestem bardzo dumny. Te informacje o znalezieniu tego rodzaju dokumentów niekoniecznie cieszą naszych oponentów i stąd takie właśnie w internecie można znaleźć złośliwe komentarze z naszej działalności, ale ja się nieszczególnie tym przejmuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu, świetnie się uzupełniliście w tej wymianie informacji, a przecież wcześniej się nie spotykaliśmy. W każdym z Państwa wystąpień przybija pewna diagnoza. Myślę, że uporządkowanej i naukowej obecnej polskiej drogi związanej z badaniami nad zagładą i upamiętnieniem. Wracaliśmy do przeszłości, diagnozowaliśmy przyszłość, ale przede wszystkim mówiliśmy o tym, co się dzieje i to przede wszystkim jest to działanie instytucjonalne, ale też bardzo ważne w dzisiejszym społecznym dialogu jest to działanie też oddolne. Teraz jeśli mamy faktycznie dobre pół godziny na dyskusję tutaj wzajemnie na podium, jeśli mógłbym zainicjować, to mam krótkie pytanie, bo myślę, że Państwo to wiedzą, bo chciałem zacząć od filmu Lanzmana. Czy ktoś z Państwa obejrzał Lanzmana w całości? Bo ja jestem pewny, że Państwo obejrzeli, natomiast tu jest do Państwa, bo chciałem do tego nawiązać na początku naszej dyskusji. Bo ten film Shoah Claude'a Lanzmana, ukończony po kilkunastu latach pracy, był zaprezentowany w 1985 roku na całym świecie. I on w PRL-u został pokazany w wersji bardzo skróconej, późno w nocy i w ogóle jeszcze skrytykowany z perspektywy tej, że jest filmem po prostu antypolskim. W ogóle przeszedł generalnie taki, jakby o nim faktycznie nie warto było mówić. Natomiast Lanzman i duża część świata uznała, że to jest najlepszy dokument o Holokauście, o zagładzie. Lanzman do końca życia bodajże tak twierdził, zmarł, nie pamiętam, w 2008 roku.
Tylko że wtedy to już minęły 40 lat od powstania tego filmu i teraz jest pytanie, czy się cały czas ta diagnoza i społeczeństwo i sposób patrzenia na to nie zmieniło. Ja obejrzałem osobiście ten film w latach 90., jak byłem studentem na studiach. On wtedy był puszczany w telewizji późno w nocy. Ludwik Stoma go tam każdy odcinek zapowiadał i go tłumaczył. Natomiast on był puszczany w nocy, bo w telewizji nikogo nie interesowały te tematy. Natomiast on leciał wtedy faktycznie te prawie 10 godzin. I to był film czarno-biały, ciężki, trzeba było rzeczywiście się skupić i to było późno w nocy. Dla mnie osobiście było to jedno z takich wydarzeń życiowych, które zapamiętałem do dzisiaj, bo to było pełno błota, pełno zaniedbanych miejsc, bezpośrednich i prostych wypowiedzi zwykłych ludzi w końcu lat 70. kręconych w Polsce, w miejscach, gdzie dział się Holokaust, gdzie działa się historia. Niedługo po tym faktycznie zostałem historykiem i rozpocząłem pracę w Muzeum Stutthof i później poznałem praktycznie wszystkie lokalizacje tych miejsc, w których ten film się dział w latach 70., gdzie spotykano tych ludzi i kręcono te ujęcia. Przeprowadziłem później dziesiątki, ponad kilkadziesiąt wywiadów z byłymi więźniami, prowadziłem setki grup. Zajmowałem się tym faktycznie zawodowo, a robię to po tej projekcji i po tym, że poszedłem z historią, dzięki temu, że mam nadzieję, że ktoś w końcu nakręci suplement, dodatek do tego filmu po 40 latach, jak on powstał, pokazujący to, jak bardzo Polska, Polacy i w ogóle nasze spojrzenie, nasze działania zmieniły naszą pamięć i nasze odniesienie się do tej przeszłości. W tym filmie będą występować już inni ludzie, będą te same lokalizacje, ale one będą wyglądać zupełnie inaczej. Macie Państwo wystawę na zewnątrz pokazującą współczesny stan polskich miejsc pamięci i to jest rzeczywiście coś, co w filmie Landsmana właściwie już zupełnie inny świat by wykreowało. Inne społeczeństwo, inne państwo, które rzeczywiście pamięta, odrabia swoją lekcję. Państwa referaty i naszą dyskusję chciałem zatem potraktować jako taki kolejny krok do stworzenia bardzo ważnej i potrzebnej według mnie osobiście aktualizacji do obrazu Landsmana. Wydaje mi się to obecnie bardzo uzasadnioną koniecznością, a mam nadzieję z naszej dyskusji po tej półgodzinie może i po pytaniach wyniknie konstatacja, czy my wszyscy jako kraj, jako społeczeństwo, jako Polacy jesteśmy na to gotowi. Bo myślę, że powinniśmy się zmierzyć z takim pytaniem i pokazać, jak bardzo się to wszystko zmieniło, jak wiele możemy pokazać, co wynika z tych wszystkich naszych wypowiedzi. Ponieważ mamy te pół godziny, jest trzech prelegentów, referentów, to chciałbym, żebyśmy mówili stosunkowo krótko, natomiast żebyśmy zdiagnozowali pewne problemy i żeby to było w miarę chronologiczne, to gdybym mógł poprosić po kolei Państwa, bo to się już przewijało w pewnych wypowiedziach, ale gdybyście zdiagnozowali to, jak zaczynaliśmy w latach 90. w ogóle z tym tematem, kiedy faktycznie była to ziemia niczyja, pewna nieodkryta i co było największą trudnością, kiedy się to zaczynało i co trzeba było przezwyciężyć. I to nie chodzi właściwie nawet o pieniądze, bo pewnie też to wyjdzie, ale naprawdę co było podstawową trudnością, jak się to wszystko zaczynało? Jakby Państwo to widzieli? Podstawową trudnością było chyba jednak dotarcie do źródeł i przynajmniej jeśli chodzi o historię obozu Auschwitz, które były niesłychanie rozproszone. Bardzo znaczną część tych dokumentów władze sowieckie wywiozły z Oświęcimia bezpośrednio po zakończeniu wojny, czyli tak zwanym wyzwoleniu. Natomiast inne akta również znajdowały się przez bardzo, bardzo wiele lat w różnych innych instytucjach, innych archiwach i tutaj dla mnie było to oczywiście jakoś sporą trudnością, ale też wyzwaniem i możliwością dotarcia do tych źródeł, przeczytania ich, zanalizowania. To przede wszystkim tyczyło tych dokumentów, które wróciły do nas w latach 90. z Moskwy albo w postaci oryginałów, a później już niestety tylko w postaci kopii mikrofilmowych. To było również
umożliwienie nam wyjazdów zagranicznych i przebadania archiwów amerykańskich czy archiwum Yad Vashem, no i wreszcie stosunkowo niedawno archiwów brytyjskich, co z jednej strony oczywiście jest rzeczą budującą, że takie możliwości się pojawiły, z drugiej strony wszakże fakt, że odtajniano niejako te akta dopiero stopniowo, to zawsze budziło taki niepokój we mnie, czy to, co napisałem ostatnio, czy się utrzyma w sytuacji, kiedy na przykład zostały otwarte archiwa brytyjskie. No, powiem, że niekoniecznie, prawda? I tutaj ktoś może powiedzieć, kto to nie zna specyfiki pracy historyka, że ojej, a przecież, bo on napisał kiedyś coś innego, a teraz pisze zupełnie, no może nie zupełnie, ale weryfikuje swoje poprzednie ustalenia. No na tym to wszystko polega, prawda? I to jest to wyzwanie, które jest przed nami. Ja myślę, że zasoby archiwalne są tak spore, że powodują, iż bardzo często ludzie, którzy chcą napisać jakąś poważniejszą pracę monograficzną o Auschwitz, zostają czasami bezradni wobec ogromu tego materiału. I tutaj problem taktyczny polega na przykład na tym, że osoba, która otrzymuje grant na jakieś tam badania, nie jest w stanie, po prostu nie jest w stanie przebrnąć przez ów ogromny materiał. No, z drugiej strony chcę stwierdzić, że to dobrze, że my mamy taką możliwość, że nie musimy po 2 latach kończyć badań, możemy brnąć i przeszukiwać owe dokumenty znacznie dłużej. Także być może dlatego jesteśmy w pewnych aspektach lepsi, prawda? Ale tak, no ja akurat zaczynałem jeszcze nawet pracę przed 90 rokiem, ale już wtedy można było poczuć powiew nowych czasów, kiedy to właściwie już jakichś szczególnych ograniczeń tutaj nie stawiano poza jednym jedynym, to znaczy liczby ofiar. Tutaj wtedy pan ówczesny dyrektor wspomniał, że możecie pisać o wszystkim za wyjątkiem liczby ofiar. Ale wkrótce to się szybko bardzo zmieniło w ciągu dosłownie 2 lat. Także z wielkim entuzjazmem, muszę przyznać, prowadziłem wówczas te badania i mam nadzieję, że nie ulotnił się ten entuzjazm aż tak bardzo z wiekiem. Dziękuję, pani doktor. No to jest trudne pytanie, ponieważ ja w 90 roku pisałam maturę, więc... Ja prawie też. No właśnie, natomiast ja myślę, że absolutnie się z Piotrem tutaj zgadzam, natomiast myślę, że problem był jeszcze jeden w tym okresie, mianowicie dotarcie do świadków wydarzeń, dotarcie do ocalałych i kontakt z nimi i otwartość też strony żydowskiej. Ja w 93 roku rozpoczęłam pisanie pracy magisterskiej na tematy żydowskie, co prawda nie Holokaustu, ale dwudziestolecia międzywojennego. I dla mnie naturalnym wydawało się, że pójdę do gminy żydowskiej, poproszę o dokumenty, które posiadają i napiszę coś z tego. No niestety była olbrzymia niechęć z ich strony, dowodzenie, że żadnych dokumentów na temat tego, czego chcę, nie posiadają. To jakby jedna rzecz. No a druga rzecz, tak jak mówię, to są kontakty z mieszkańcami, ale też milczenie, bo proszę sobie wyobrazić, że ja uczęszczałam do liceum, które nosiło imię Hanki Sawickiej, a dopiero podejmując tam praktyki w 93 roku dowiedziałam się, że to liceum przed wojną nosiło nazwę Fürstenbergów i założycielami tejże szkoły byli Żydzi. Także przez te lata, kiedy ja się tam uczyłam, rzeczywiście żadna informacja na ten temat nigdzie się nie pojawiła. Punkt wyjścia był trudny, u pana profesora też. O, takie kombatanckie wspomnienia nam się zaczęły. Tak, proszę państwa, to znaczy ja powinienem powiedzieć tak, no było trudno, tak jak u Barei trochę. No. Natomiast faktycznie, proszę państwa, przeszliśmy ewolucję i w myśleniu o przeszłości i w ogóle w naszej pracy. No, pamiętam taką dyskusję, takie dyskusje toczyły się wielokrotnie, co jest tym najważniejszym wynalazkiem ostatnich lat. My oczywiście mówiliśmy komputer i tak dalej, ale starzy historycy mówili nie, kserokopiarka. Kserokopiarka to jest ten wynalazek, który zrewolucjonizował badania, bo oczywiście jeżeli przypomnimy sobie
ten start, kiedy ja popatrzę w swoim mieszkaniu na te setki, tysiące kartek zapisanych ręcznie, bo nie było kserokopiarek albo to ksero było piekielnie drogie, to patrzymy na tą rewolucję wręcz związaną z możliwością fotografowania, udostępniania. Jest niezwykle łatwo i to jest wielki plus. Dla mnie jednak zmieniliśmy się trochę. Zmieniliśmy się, jeżeli chodzi o podejście, to znaczy my byliśmy wychowywani w takim przekonaniu, jeżeli już była mowa o pewnej uczciwości, wspomniane tutaj zostało ta kwestia tej rozległości akt. Powinniśmy dążyć do tego, żeby ta kwerenda była jak najbardziej głęboka. Czasami tego się nie uda wykonać, ale powinniśmy dołożyć wszelkich starań, by ze wszelkich dostępnych źródeł skorzystać. Dzisiaj mamy moim zdaniem sytuację paradoksalną, że jest dostępność, natomiast coraz częściej pojawia się pytanie, czy dla opowieści o przeszłości ta kwerenda musi być tak poważna? Czy może od tej prawdy, tak to nazwijmy, ważniejsza jest sama opowieść, czyli to, o czym dzisiaj już była mowa. Dzisiaj bardziej zwracamy uwagę na emocje, na dotarcie. Przedstawienie historii zwykłego człowieka jest często ważniejsze niż, nie chcę powiedzieć solidność, ale taki poważny wysiłek. Zgadzam się z Olą i to będzie drugi i ostatni wątek tego, co powiem. Dla mnie to też był szok. Ja tematyką żydowską zainteresowałem się przypadkowo kompletnie i długo by o tym opowiadać, ale w ogóle nigdy by mi do głowy nie przyszło, kiedy byłem na studiach, że w ogóle się tym zajmę. Natomiast dla mnie to też było oczywiste, że jeżeli ja jestem z Radomia i kontaktuję się z gminą żydowską w Warszawie, no to oni udzielą mi jakiejś pomocy. Absolutnie żadnej pomocy nie było. Pracowałem w archiwum, proszę Państwa, mogę powiedzieć, żeby nie skłamać. Poznałem osobiście około 30 osób, które pamiętały przedwojenne moje miasto, były w radomskim getcie, no bo to było tak, że jak się przyjeżdżało tutaj, to się właśnie do tego archiwum szło. I to też dla mnie było szokujące, jak różne były reakcje. Gdzie ja właściwie każdą osobę, która odwiedzała pracownię, prosiłem o jakieś zostawienie adresu, nawet miałem taką ankietę w pewnym momencie, jakieś pytania na kwestie, które... I dla mnie to było zupełnie oczywiste ku mojej naiwności, że jeżeli ja siedzę w tym Radomiu, interesuję się tym, mam jakieś pytania, każdy mi zechce pomóc. Spotkałem kilka osób, od których na przykład dostałem bardzo obszerne listy. Czasami było tak, że przychodziła odpowiedź, ale nie było listu, a włożone były jakieś kserokopie na przykład. W wielu przypadkach listów nie otrzymałem. Jeden pan z Francji odpisał mi, pan jako Polak w ogóle nie ma prawa się zajmować tą tematyką. Więc tutaj na pewno nastąpiło duże rozczarowanie. Później, kiedy obroniłem doktorat, dla mnie to było zupełnie oczywiste, przecież każdy będzie chciał go wydać. Co ja się mam martwić? I nagle się okazało, że właściwie żadna z tych żydowskich instytucji nie jest tym zainteresowana. Ziomkostwa, jeszcze wtedy bodajże 3 Żydów radomskich, też właściwie nagle się okazało, że najbardziej obchodzi to mnie tak naprawdę i w znacznej mierze bardziej obchodzi mnie niż potomków tych ocalałych z Holokaustu, czy ich, bo oni mieli zupełnie inne życie. Więc była to, proszę Państwa, ciekawa przygoda, ale powiem szczerze, że większe zainteresowanie tym upamiętnianiem ja widziałem już później u dzieci, wnuków czy nawet prawnuków tych, którzy przyjeżdżali, niż u tych. Dla mnie to było dziwne, teraz rozumiem, oni mieli pewne traumy, ich świat się w pewnym momencie skończył, to było często bolesne, no ale zawsze byłem przekonany, że warto to robić. Trafiłem do Stanisławowa na Ukrainie w pewnym momencie, pomagając koledze w pisaniu książki. Pani w Urzędzie Miejskim w Stanisławowie zapytana, czy są jakieś akta metrykalne Żydów, odpowiedziała, u nas nigdy nie było takiego wyznania. Więc to było kompletnie, proszę Państwa, z kosmosu.
Więc faktycznie człowiek lądował na jakiejś zupełnie obcej planecie, ale to utwierdzało go w przekonaniu, że jednak warto tą planetę eksplorować i coś robić. Bardzo dziękuję za takie kombatanckie, indywidualne wspomnienia. Nie mówiliście Państwo o pieniądzach, ale też chciałem do Państwa też powiedzieć, lata 90. to straszna nędza takich instytucji, w których my pracowaliśmy, bo to faktycznie brakowało na wszystko, tak? Nie mówiąc zaczynając od paliwa, wyjazdów, jakichś materiałów, a kończąc na jakichś większych projektach. To rzeczywiście wymagało wielkiego samozaparcia i oddolnego działania, żeby wbrew temu wszystkiemu prowadzić jakąś merytoryczną rzecz, kiedy rzeczywiście instytucje nasze były na takiej krawędzi opłacalności we wczesnej fazie polskiego kapitalizmu, tak to nazwijmy. Natomiast trzeba przyznać, że w latach, szczególnie po 2000, to praktycznie jesteśmy w zupełnie innej epoce, tak? Te instytucje są w zupełnie innej fazie organizacyjnej i finansowej. Tu rzeczywiście na wiele rzeczy możemy już sobie pozwolić. Po fazie kombatanckich jakichś wyznań tych indywidualnych chciałem Państwa zapytać o takie ocenę ogólną tego, co się dzieje w praktyce tych ostatnich polskich 30 lat badań nad Holokaustem czy stosunkach polsko-żydowskich. Co Państwo możecie uznać indywidualnie w swojej ocenie za największe dotychczasowe sukcesy, jakie mamy rzeczywiście jako kraj, jako badacze, takie kamienie milowe w rozwoju polskich badań muzealnictwa, polskich badań naukowych i muzealnictwa związanego z zagładą czy stosunkami polsko-żydowskimi? Może pani doktor, jak teraz? No to jest bardzo trudne pytanie, dlatego właściwie sukcesem jest każda dobra książka, która ukazuje się na temat Holokaustu. Dobra, wyważona, obiektywna, niestronnicza, to jest sukces. Sukcesem moim zdaniem jest to, ja mówiłam o niechęci strony żydowskiej, ale to się zmieniło teraz, to znaczy teraz jest wręcz przeciwnie. Ja mam przynajmniej takie doświadczenia, że strona żydowska jest bardzo otwarta i chętna do współpracy. Co jeszcze? Myślę, że ilość instytucji, która powstała i która zajmuje się tym, ilość osób zaangażowanych społecznie w upamiętnianie. Ja myślę, też próbowałam sobie policzyć, ile tych osób może być. Myślę sobie, jakby patrząc na statystyki, ile osób dostało na przykład nagrodę, nie wiem, że ich przyznaje nagrodę Pamięć, nie wiem, coś takiego jest. Polin przyznaje nagrodę dla osób, które angażują Nagroda się. Sendlerowej, tak, która też No właśnie, ma tak. Więc jest to można liczyć w setkach te osoby, które rzeczywiście są mocno zaangażowane w upamiętnianie. Więc wydaje mi się, że ten postęp i ta bliskość do tematyki żydowskiej to jest ten sukces nasz. Pan profesor, jakby wskazał jeszcze może Znaczy, coś? ja się mogę zgodzić, to znaczy oczywiście nie wskażę jakiegoś jednego wydarzenia, czy nie wskażę jakiejś Listę książki. Schindlera pan wskazał, ale to Tak, było listę światowe. Schindlera, natomiast powiem jako ciekawostkę, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Puszczenie Shoah w polskiej telewizji, my to z Olą wiemy, spowodowało reakcję Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich jeszcze wtedy i chcąc podważyć główne tezy tego filmu, komisja wszczęła śledztwo i właściwie efektem tego śledztwa stało się zebranie od blisko 2000 osób relacji, listów dotyczących ratownictwa osób narodowości żydowskiej. To jest ten materiał, który mam przyjemność edytować i gdyby nie ten film, pewnie pamięć tych osób o tych niezwykłych wydarzeniach stałaby się kompletnie ulotna. Natomiast ja zgadzam się z Olą, sukcesem jest na pewno te 30 lat. Sukcesem jest uporządkowanie cmentarzy żydowskich, spowodowanie, że w byłych synagogach nie mieszczą się już sklepy czy też mogilniki, jak na przykład to miało miejsce w Ciepielowie, że unikamy tej dewastacji. Natomiast to wszystko składa się na jakiś dorobek wielkiego partnerstwa i też faktycznie wydaje mi się, że druga strona, jeżeli tak to mogę nazwać, Żydzi amerykańscy, izraelscy, zrozumieli, że ich antenaci stali się takim naprawdę trwałym elementem historii, począwszy od I Rzeczypospolitej. I to nie wynika z jakiegoś koniunkturalizmu
polskiej strony, ale faktycznie te same nagrody, o których Ola wspomniała, dowodzi, że jest to szczere i robione przez ludzi, dla których ich wioska, miasteczko, miasto jest jakąś przestrzenią, z którą czują się emocjonalnie związani. To jest bardzo fajne, natomiast już ostatnie zdanie, czekam na te przełomy naukowe. Naprawdę czekam, mam poczucie, że drobimy się nieustannie. Patrzę, chodząc po księgarniach, na książki dotyczące także historii Żydów. To jest tak naprawdę, to są w większości przekłady wielkich dzieł, które zostały napisane w Stanach Zjednoczonych. Czekam na jakąś na przykład wielotomową... lub regionalne Tak, książki. lub czekam na jakąś wielotomową historię Żydów na ziemiach polskich, na polską historię Holokaustu, na polską historię dwudziestolecia międzywojennego, na takie książki, które będzie można przełożyć na inne języki i nasze spojrzenie wprowadzić do światowej historiografii. Dziękuję. A z twojej instytucjonalnej wizji, Piotrze? Dla mnie chyba to jest to, co miałem okazję obserwować, zwłaszcza w latach 90., czyli mozolne bardzo budowanie wzajemnego zaufania, co naprawdę nie było łatwe i choćby podczas posiedzeń takiego ciała, które wtedy istniało, to znaczy Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, kiedy tutaj wysiłkiem heroicznym zupełnie dwóch przewodniczących polskiego i izraelskiego tejże rady udawało się poskromić takie widać było, że oparte na jakichś uprzedzeniach konflikty zupełnie irracjonalne. Widać było po prostu, że w miarę upływu czasu udaje się wytworzyć u naszych partnerów przekonanie, że my naprawdę chcemy uczciwie badać historię zagłady. I to trwało może 10 lat aż, tak jak ja to jestem w stanie ocenić. Chyba w większości się udało. Świetne. Jeszcze jeśli chodzi o instytucje, to ja ze swojej perspektywy myślę, że przełomem było Bełżec, otwarcie nowego muzeum w Bełżcu i to jest faktycznie taka nasze zobowiązanie państwowe, oczywiście robione w kooperacji ze środowiskami żydowskimi, ale generalnie to jest pokazanie nowej wizji, nowego spojrzenia naszego państwa tak naprawdę na upamiętnienie. Teraz ostatnio w tym roku udostępnione jest muzeum w Sobiborze. Jeśli Państwo będziecie mieli okazję, to jedźcie. Od momentu, kiedy to muzeum jest otwarte, tam przychodzą teraz tysiące ludzi. Nagle okazało się, że ta historia ma swoje uzewnętrznienie, jest nie powiem atrakcyjna, ale jest w odpowiedni sposób przekazana. Tam jest niesamowita, współczesna, świetna polska wystawa pokazująca ten cały kontekst tego niewielkiego miejsca w środku lasu. Nad Bugiem. Także wydaje mi się, że kilka takich wielkich inwestycyjnych też kroków zrobiliśmy pod tym względem na pewno, a z perspektywy moich dzieci, jak tutaj mówimy o edukacji, ja byłem teraz w wakacje, przyprowadziłem moje 2 córki kilkunastoletnie do Muzeum Polin do Warszawy i są rzeczywiście zafascynowane całą tą historią, opowieścią i sposobem, w jaki to jest faktycznie zrobione. I to też trzeba pamiętać, że to jest faktycznie nasze, czymś, co możemy się faktycznie chwalić. Jeżeli mogę, ja bym dodała jeszcze otwartość władz, włodarzy miast na tą problematykę. Nie, to jest wbrew pozorom bardzo ważne. Ja też podam przykład tego naszego Domu Pamięci Żydów Górnośląskich, kiedy miasto Gliwice wyłożyło z własnego budżetu, z własnej kieszeni 10 milionów złotych na renowację dawnego domu przedpogrzebowego. I w tym miejscu teraz stoi to muzeum. Właściwie w Gliwicach to nie było miasto żydowskie. W Gliwicach przed wojną żyła kilkutysięczna społeczność niemieckich Żydów, a mimo wszystko w sąsiednim Będzinie czy Sosnowcu, gdzie Żydów żyło rzeczywiście sporo przed wojną, jakby tego podejścia nie ma, tej otwartości nie ma do tego tematu. Natomiast tu w Gliwicach jednak włodarze miasta zdecydowali się na taki krok.
W referacie pani doktor były też wymienione instytucje, dużo instytucji, przynajmniej z tego kręgu tam na południu, natomiast dużo też centralnych instytucji. Państwo też reprezentujecie instytucje właściwie szczebla światowego, co by nie powiedzieć, pracujące na tej dziedzinie, czy zarówno Muzeum Auschwitz, jak i Instytut Pamięci Narodowej, patrząc przez centralę i w ogóle całą działalność całego tego gremium, to są faktycznie liderzy de facto tego działania organizacyjnie i naukowo. Pytanie jest takie trochę dziwne, czy to daje satysfakcję, jak człowiek wie, że jest na pierwszej linii frontu i faktycznie występuje. Czy to rzeczywiście jest takie, co sprawia radość, czy też z drugiej strony rodzi różnego rodzaju wątpliwości czasami, że jestem za coś odpowiedzialny takiego faktycznie na świecie? Pan profesor? To znaczy, ja powiem tak, dla mnie był zawsze najważniejszy człowiek i to nie z przyczyn, jak to nazwać, komercyjnych. Powiedziałem wielokrotnie, że ja napisałem naprawdę mnóstwo rzeczy regionalnych. Dzisiaj rozmawiam z moimi kolegami, którzy na przykład na serwis Akademia wstawiają swoje publikacje i nagle okazuje się, że te ujęcia takie z lotu ptaka o I Rzeczpospolitej mało kogo obchodzą, a publikacje regionalne naprawdę cieszą się ogromnym zainteresowaniem. No mam to samo z moimi. Właśnie, to jest zawsze super, jeżeli przychodzi ktoś, kto powie: o, pan napisał o moim dziadku, pan napisał o moim tacie, nagle się dowiedziałam, że mój pradziadek był świadkiem egzekucji, czy składał zeznanie. To jest naprawdę, można powiedzieć żartobliwie, że historia, która trafia pod strzechy, ale tutaj naprawdę człowiek ma świadomość, że nie pisze tylko dla swoich kolegów po fachu, którzy tylko się czają, żeby mu wbić nóż w plecy i powiedzieć: tego nie wykorzystałeś, tu jest data przekręcona, a to ale faktycznie mamy do czynienia z szerokim odbiorcą. Dla mnie szczególnie ważne jest to, ja nigdy nie byłem, jak to się mówi potocznie, holokausterem, czyli nigdy holokaustowcem, czyli oczywiście pisałem o zagładzie, ale nigdy nie miałem ani wiedzy, ani kwerend, żeby skupić się na tym. Natomiast jestem naprawdę dumny z siebie, że zajmuję się tym największym zaniechaniem. Między innymi Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich jeszcze wtedy, czyli Polakami ratującymi Żydów i tym, o czym Ola na pewno więcej powie, czyli Polakami represjonowanymi przez Niemców w najróżniejszy sposób za pomoc Żydom, czyli tym, którzy zostali zamordowani, uwięzieni, pobici, ograbieni itp. itd. To jest naprawdę często przypomina układanie puzli, ale jest to wyciąganie z otchłani niepamięci, przywracanie naprawdę potomnym ludzi, którzy w tej najczarniejszej godzinie zachowali się z godnością. Przepraszam za moje gadulstwo, ale powiem, bo to wracając do naszej rozmowy o latach 80., do tej dominacji historii strzelanej i ja często podkreślam to, że to jest paradoksalne, nikt się tym nie interesował przez lata. Nikt się tym nie interesował. Ja pamiętam, to chyba jeszcze było w Archiwum Głównym Akt Dawnych, jedno z pierwszych spotkań projektu Indeks. Jak ja powiedziałem: a wiecie, koło mnie to tam w grudniu 1942 roku Niemcy zabili ponad 30 osób. Co ty opowiadasz? To w ogóle niesamowite. Nikt nie miał, proszę państwa, tej świadomości. Natomiast zauważmy, mówiąc o historii, te takie niezwykle bohaterskie, heroiczne z naszej perspektywy czyny, które nie są związane z mundurem, z szablą, z pistoletem, one nigdy nie przebiły się do powszechnej świadomości i nigdy nie wzbudziły zainteresowania historyków. Dla mnie to jest szokujące. Mamy gigantyczną ilość akt Rady Głównej Opiekuńczej na przykład, która dziesiątki, to nie jest przesada, tysięcy ludzi ratowała, żywiąc ich codziennie. Mamy jedną książkę profesora Krola świętej pamięci i jedną monografię dystryktową. Mieliśmy Polski Czerwony Krzyż w generalnym gubernatorstwie, który starał się heroicznie prowadzić jakieś tutaj punkty medyczne. Nikt
o tym nie wie. Także dla mnie, to już będzie ostatnie zdanie, naprawdę znacznie ważniejsze jako dla historyka od powielania w kółko jakichś mądrości, i to zazwyczaj cudzych, i udawania, że to ja to wymyśliłem, jest naprawdę zrobienie pracy mikrohistorycznej i wydobycie z otchłani niepamięci kogoś, kto z mojej perspektywy na to na pewno zasługuje. Pani doktor jest w centralnym programie IPN-u. Jak to jest? Znaczy nic dodać, nic ująć, jeżeli chodzi o to, co powiedział Sebastian. Dla mnie, powiem Państwu, że bardzo ważne, najważniejsze w tej pracy są głosy ludzi, do których docieram, i łączenie rodzin, ponieważ ja zajmuję się głównie pomocą dla ludności żydowskiej w czasie wojny i represjonowanymi za pomoc Żydom w czasie wojny. I odtwarzanie, rekonstruowanie pewnych historii i łączenie tych historii w większe opowieści, łączenie ludzi między sobą, ocalonych z ratującymi i odwrotnie, to jest chyba to, z czego najbardziej jestem dumna i co mnie najbardziej cieszy. Piotrze, ja też rozmawiam z swoimi kolegami z biura prasowego. Nie wiem, czy Państwo wiecie, na Facebooku i na różnych źródłach internetowych Muzeum Auschwitz śledzą miliony ludzi z całego świata. I to liczba lajków jest tam zatrważająca i właściwie Paweł Sawicki, który jest szefem tej komórki takiej elektronicznej, no właściwie mógłby nie spać 24 godziny na dobę, bo on reguluje zegarek w związku z czasem amerykańskim i układa to w ten sposób, że jak coś zamieszcza, żeby móc zareagować, kiedy w Stanach ludzie po prostu zaczną zaraz lajkować albo na to odpowiadać. Jak to jest być na takiej pierwszej linii teraz od strony naukowej, może twojej? Znaczy, jest to bardzo podobne. My ściśle dość współpracujemy, bardzo ściśle z naszym biurem prasowym, jako historycy dostarczając materiału też naszym kolegom po to, żeby mogli z nim wyjść na zewnątrz. I służ metodą prób i błędów po prostu. I starając się też zachować jakiś zdrowy rozsądek i osąd sytuacji, zdołaliśmy chyba zbudować pewien model mówienia o wszystkich tych kwestiach związanych z zagładą Żydów w Auschwitz w taki sposób, żeby nie urazić niczyjej wrażliwości. I oczywiście nie zawsze się to udaje, ale w większości przypadków tak. W większości jesteśmy doceniani. W związku z tym ja uważam, że to jest rzeczywiście jedno z bardzo istotnych osiągnięć muzeum. Jeżeli ktoś po latach pisze do nas ze Stanów Zjednoczonych list następujący, że słyszałem, że różne są opinie, co może się stać ze mną, jeśli przyjadę do Polski, bo jeden z moich znajomych twierdził, że zostanę od razu zamordowany, jak tylko opuszczę samolot na lotnisku, prawda? Czy może pan mnie zapewnić, że nie zostanę zamordowana przez miejscowych Polaków, jak wysiądę z tego samolotu? No i ja, proszę państwa, zapewniam, że nie. No i okazuje się, że jakoś możemy się spotkać. Także no jest ten jakiś model taki wypracowany naszej narracji o Holokauście w taki sposób, żeby ludzie z zewnątrz nabrali do nas zaufania. I to jest chyba największa wartość, którą udało nam się przez wszystkie te lata osiągnąć. No, specjalnie zadaję te pytanie, żebyście Państwo też mogli zobaczyć od wewnątrz, od kuchni, jak to wygląda taka codzienna praca ludzi mierzących się z tym tematem. Jeszcze jest jedno pytanie, zanim oddamy głos pytaniom z zewnątrz. Jakie jest Państwa zdanie na temat tej dyfamacji, nazywania polskich obozów i tak dalej? Czy waszym zdaniem to jest na etapie wznoszącym, już osiągnęło swoją kumulację, czy to faktycznie opada? Bo na co dzień na pewno się z tym mierzycie instytucjonalnie. W mojej instytucji też to działa, reagujemy, kiedy rzeczywiście takie rzeczy są. Natomiast pytanie, nie wiem, czy o statystykę, czy o nasilenie tego, jak myślicie, to w końcu uda nam się z tym skończyć w jakiś sposób? W przypadku biura, w przypadku Instytutu Pamięci Narodowej polecam Państwu sprawozdania sejmowe, które są zamieszczone na naszej stronie i tam jest taka zakładka, która opisuje momenty właśnie, te momenty nasilenia i walki z oskarżeniami czy z przekłamaniami.
I to chyba 19 rok to był taki najtrudniejszy rok dla Instytutu Pamięci Narodowej. Jakby ja nie mam z tym styczności, u nas jest specjalna komórka, która się tym zajmuje, w związku z tym jakby nie mogę też podać przykładu, czego to dotyczyło. Wiem, że filmów na Netflixie, które wyświetlano, no sporo tego było. W każdym razie takie informacje możecie Państwo znaleźć w internecie, w jaki sposób odniósł się do tego Instytut Pamięci Narodowej. No Piotrze, u Was? No cóż, znaczy ja osobiście nigdy nie spotkałem się z kimś, kto przyjechałby do Muzeum Auschwitz i zobaczywszy napis nad bramą, stwierdziłby, że to jest po polsku, prawda? Niemniej to gdzieś tam funkcjonuje, niestety na obrzeżach rzecz jasna, ale jednak funkcjonuje, jest to niezmiernie irytujące i zwalczanie tego jest chyba niemożliwe z tego względu, że to jest wynikiem pewnego lenistwa. Jest to taka użyteczna kalka, zwłaszcza w języku angielskim, tak fajnie, potoczyście brzmi. Co można robić i to staramy się robić, po prostu nie tyle oburzać i wykrzykiwać to nasze oburzenie w każdym pojedynczym przypadku, kiedy to jakiś tam dziennikarz w Boliwii użyje tego rodzaju określenia. Staramy się zwalczać to w zarodku, nawiązując kontakt z redakcjami gazet czy mediów, przekazując im gotowe formuły, takie, które są niekonfliktowe. Czym był obóz Auschwitz na przykład? Był obozem założonym przez Niemców, że wyginęli w nim Żydzi, ale również Polacy i tak dalej, że generalnie był to obóz państwowy zarządzany przez państwowe władze niemieckie i tak dalej. Więc albo krótsze, albo dłuższe tego rodzaju formuły włączane są w ten sposób do takich gotowych szablonów, które funkcjonują w danych redakcjach. I teraz, jeżeli dziennikarz nie wie, jak ująć dany temat, to sięga do takiego szablonu, omijając tą drogę na skróty, ażeby powiedzieć o polskich obozach koncentracyjnych. To jest chyba jakieś sensowne i racjonalne wyjście. No, myślę, że to już jest jakiś sukces, bo to faktycznie nie zdarza się już teraz praktycznie codziennie, czy nie jest faktycznie jakimś takim masowym zjawiskiem. No ale ostatnio o polskim obozie Stutthof też napisała poważna niemiecka gazeta, ale to faktycznie bardzo szybko, w godzinę czy dwie teraz praktycznie się załatwia. To myślę, że ta procedura po prostu w jakiś sposób działa w tych naszych instytucjach. Mamy teraz minuty na pytania od Państwa, gdyby były takie potrzeby, proszę. Sobie pozwolę z racji tego, że dzierżę też ten mandat organizatora dzisiejszego dnia, zadać Państwu to pytanie, bo tytułem konferencji oczywiście były pozytywne aspekty i zarówno wystawa, jak i to, co Państwo mówiliście o tych pozytywnych aspektach głównie, ale nie można jakby skończyć tej dyskusji bez pytania o bilans. Bo pozytywne aspekty zostały omówione, natomiast właśnie jaki jest bilans? Bo jak ja tak słucham tego, co Państwo mówicie, ale jednocześnie słucham tego, co na przykład Pan powiedział o tym Amerykaninie, który boi się przyjechać do Polski, że go tu jakoś źle potraktują czy zabiją. No właśnie jaki jest ten bilans? Czy odnieśliśmy sukces, bo zbudowaliśmy tę instytucję, bo jest lepiej niż wtedy, kiedy było na początku, bo są relacje? Czy odnieśliśmy porażkę, bo ktoś jest w stanie pomyśleć, że grozi mu niebezpieczeństwo, kiedy przyjedzie do Polski i jak silna musi być ta kalka, no bo pewnie nie myśli tak, kiedy jedzie do Francji na przykład, prawda? Albo do Niemiec. Więc jakbyście Państwo spróbowali się z tym bilansem teraz chwilę pomęczyć. Dziękuję za pytanie, bo miałem je zadać na końcu, jak już skończy się pytania publiczności, ale spróbujmy. Kto z Państwa pierwszy? Ja tylko chciałem dodać, że to jest historia sprzed ponad 20 lat. Ale teraz pewnie nikt nie spodziewa się, jednak lądując na Okęciu, że zostanie natychmiast zamordowany przez jakichś lokalnych antysemitów. Natomiast zdarzają się takie oczekiwania, rzecz jasna, że zostanie źle potraktowany, że z niechęcią i tak dalej. Także cóż, jaki jest bilans?
To znaczy tak, z jednej strony obserwujemy te pozytywne zmiany i one rzeczywiście były, mam nadzieję, że będą pozytywne w dalszym ciągu, aczkolwiek czasami ręce opadają w wyniku jednej czy drugiej wypowiedzi znanego polityka i szumu prasowego wokół tego, kiedy w jakiejś tam mierze te nasze starania są zaprzepaszczane po prostu. Zgadzam się absolutnie. Jeżeli chodzi o kontakty międzyludzkie, ja myślę, że bilans jest na plus. To znaczy to się poprawiło w kontaktach, bo mówimy tutaj o kontaktach polsko-żydowskich. Ja myślę, że to poszło do przodu. Co ja też uważam, ale podobnie. Natomiast no, pojawia się tutaj pytanie, właśnie od którego zaczęliśmy tak naprawdę, w jaki sposób uczyć o historii, w jaki sposób te nasze nudne badania, to układanie puzli, to wydawanie książek w nakładzie 300 egzemplarzy, ale jednak ważnych, z nadzieją, że ktoś do nich sięgnie, ma się przełożyć na szeroko rozumianą edukację, zwłaszcza osoby, która tak naprawdę o tej historii i naszego kraju, i o przeszłości nie wie, a kojarzymy jej się z jakimś światem prymitywnym i brutalnym, bo na przykład dziadkowie czy pradziadkowie, którzy dziesiątki lat temu wyjechali z Polski, taki obraz tego kraju wynieśli i jeszcze go gdzieś tam w świecie podkolorowali. Ja, proszę Państwa, powiem, że kompletnie nie wiem. Dlatego poszedłem na archiwistykę, że nie chciałem być nauczycielem i to była decyzja z premedytacją. Nie znam się na edukacji, natomiast faktycznie ubolewam nad tym, że tak mało z tych ustaleń dotyczących i międzyludzkich historii, i różnych naprawdę fajnych opowieści lokalnych ma takie przełożenie, że tak powiem, szerokie, uniwersalne, nie chcę powiedzieć, że popularne, ale tutaj cały czas mam przekonanie, że nie nadążamy. Zobaczcie Państwo, kiedy zaczynaliśmy tak naprawdę nasze przygody, standardowa konferencja wyglądała tak, że przychodzili ludzie i opowiadali właściwie. Dzisiaj ja się wyłamałem negatywnie, bo nie przygotowałem prezentacji, ale ta prezentacja to już jest standard. Oczywiście zgadzam się z tymi wątpliwościami, czy film animowany o Holokauście, czy komiks o Holokauście to jest dobra metoda edukacyjna. Ja bym chciał, żeby to, co robimy, faktycznie trafiało do jak najszerszego odbiorcy, ale tutaj nigdy nie będziemy pewni tego, z jaką reakcją takie działanie edukacyjne się spotka. To już będzie ostatnie zdanie, bilans jest zdecydowanie na plus, natomiast następstwa tego bilansu, wielki znak zapytania nad moją głową pojawia się w tym momencie. Ja sądzę, że bardzo ważna jest, ale czy dojdzie do tego, nie wiem, bardzo ważna jest debata. Debata polskich, amerykańskich, izraelskich historyków. To jest najważniejsze i to może przynieść jakiś efekt. Natomiast obawiam się, że nie dojdzie w najbliższym czasie do tej debaty. Państwo orientujecie się doskonale, z jakich przyczyn. I przygotowanie wspólnego, nie wiem, czy podręcznika, czy jakiejś syntezy, która uwzględniałaby rzeczywistą prawdę o tym, co było w okresie wojny. Natomiast ja mam tylko Państwo, bo tak, edukacja u nas pozostawia wiele do życzenia. Mamy tego świadomość, także o Holokauście. Ja pamiętam, parę lat temu miałam spotkanie z młodzieżą i zadałam pytanie, słuchajcie, no zaczniemy od tego, powiedzcie mi, kim są Żydzi, zdefiniujcie mi pojęcie Żyda. No to usłyszałam, no to jest taki ktoś, kto ma taką długą brodę, wie pani, i takie coś tutaj mu zza uszu wychodzi. No więc, ale to też skądś to wynika, prawda, że on się taką frazeologią posługuje, prawda. Natomiast, ale edukacja też z drugiej strony jest istotna. Zawsze się, kiedyś do mojej córki przyjechała dziewczyna z Finlandii na wymianie, była i oglądałam podręcznik do geografii tej dziewczynki.
Zawsze o tym opowiadam, bo to jest dla mnie to jest wstrząsające, proszę Państwa. I jeden z rozdziałów tej książki, to nie będzie o Holokauście, jeden z rozdziałów tej książki dotyczył krajów Europy Środkowo-Wschodniej i jedna lekcja dotyczyła Słowacji, Polski i Czech. I każdy z tych akapitów poświęconych tym krajom był zilustrowany. I tak Czechy były zilustrowane zdjęciem Pragi, Słowacja Tatrami, a proszę sobie wyobrazić, że Polska była zilustrowana pastwiskiem z owcami oraz takim śląskim familokiem z klopsztangą, czyli z, jak to jest po polsku, no, Klopsztego. no dywany się na tym, Trzepak. trzepak, właśnie dziewczynka, która wisiała na tym trzepaku. No więc nic dodać, nic ująć, prawda? Znaczy, jeśli mogę o bilans, bo ja jestem też edukatorem, 20 lat zajmowałem się edukacją Muzeum Auschwitz, tak? No, jestem teraz formalnie w dziale naukowym, natomiast muszę powiedzieć jako naukowiec, jako edukator, że nie mamy teraz właściwie żadnych kompleksów, jeśli chodzi o kontakty, mamy partnerów naprawdę na całym świecie i nie mamy kompleksów, jeśli chodzi o logistykę, zaplecze, funkcjonowanie i nie mamy się co wstydzić metod, które mamy. No to Piotr też może przyznać, że Międzynarodowe Centrum Auschwitz i Holokauście robi niesamowite rzeczy, jest liderem właściwie edukacji, wyznacza pewne standardy i świat się zdecydowanie zmienił i myślę, że te 30 poprzednich lat, tak jak pan profesor i pani doktor, wszyscy tu twierdzimy, myślę, że poszliśmy zdecydowanie do przodu. Słuchamy jeszcze pewnie, ostatnie poproszę krótkie pytanie. Moje pytanie dotyczy Alain Besancona, który w swojej tezie, bardzo wybitny historyk, powiedział, że nie ma wyjątkowości Shoah. Nie ma wyjątkowości. I teraz, jeżeli mówimy o Auschwitz, to mówimy Polacy i obliczamy, ilu było Polaków, i mówimy Żydzi. I obliczamy 90% to byli Żydzi. Ale to nie byli Żydzi, tylko Żydzi. To byli Żydzi francuscy, Żydzi węgierscy, Żydzi niemieccy, Żydzi z różnych narodów. I teraz jeżeli idzie o Francję, bo akurat na tym się dosyć znam, to Lanzmann, który jest zresztą związany z kulturą francuską, Marek Halter, który odegrał niezwykle nieprzyjemną rolę w wypadku Auschwitz. W Velodromie rekrutowali do Auschwitz Żydów i francuskich, czyli Francuzów pochodzenia żydowskiego i oni byli denuncjowani przez Francuzów. Jest cała cała historia, jak wyglądała kolaboracja Francuzów w sprawie Żydów. I teraz, jeżeli my mówimy o Auschwitz, o Polakach i Żydach, to wydaje mi się, że trzeba było powiedzieć o Polakach, o Żydach Polakach, i to jest ogromna ilość, nie wiem ilu było Żydów z Polski. 300 000. No więc właśnie o to chodzi. I teraz Żydzi z Francji, i teraz te argumenty, że ja jako romanista mówię, romanista nie zajmuje się prawem rzymskim, tylko romanistyką, czyli sprawami francuskimi, to dla Francuzów my nic im nie możemy powiedzieć, bo oni chętnie przyjmują, że w Auschwitz byli tylko Żydzi, ale byli Żydzi francuscy. I oni wiedzą o tym, że transport do Auschwitz był w SNCF liniami francuskimi, że była kolaboracja i mają te problemy, których my nie chcemy jakby uruchomić. To trzeba by było wyliczyć i potem w argumentach pokazać, że to była wielość z Europy, z Polski byli Polacy i polscy Żydzi i w takim razie nie wiem, czy Państwo się zgadzacie z tym, że dzisiaj to jest rzecz, którą należy, na przykład we Francji tego nie wiedzą. Na pewno tego nie wiedzą i trzeba by było to opowiedzieć. Ja rozumiem, że to bardziej uwaga jako taka. Czy Piotrze coś chcesz powiedzieć do tego? Nie wiem. No tak, tutaj my możemy
wiele robi się na polu propagowania historii Auschwitz, historii zagłady Żydów, historii kolaboracji w różnych krajach, poszczególnej polityki wobec Żydów w poszczególnych krajach, która była prowadzona przez rządy słowackie, francuskie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, nie jesteśmy w stanie dotrzeć aż tak daleko, zmienić świadomości społeczeństw. My trafiamy z naszym przekazem do osób zainteresowanych, tych, którzy chcą czytać, którzy chcą odwiedzać nasze strony internetowe na przykład. My trafiamy z naszym przekazem do edukatorów, nauczycieli, którzy przyjeżdżają do Auschwitz i my wtedy im przedstawiamy naszą wizję, mam nadzieję, że prawdziwą, czy zbliżoną do prawdy tego, co się wydarzyło. Natomiast aż tak bardzo nie jesteśmy w stanie zmienić świadomości społeczeństw. Także tutaj trzeba być realistą i ten, kto nie chce słuchać o kolaboracji w Vichy we Francji, to nie dotrze to do niego i już, bo się uprze. Podobna historia bardzo mocno wybrzmiewa, jeśli chodzi o Słowację, jeśli chodzi o Węgry. Tam również jest to bardzo zauważalne. No. Także my jako polscy naukowcy staramy się robić swoje, natomiast nie zawsze to przynosi takie efekty, jakie byśmy chcieli. Dziękuję. Jeszcze było pytanie na kartce, tak? Jedno? Słuchamy? Czy na kartce, czy ktoś zgłaszał? Słucham. Ostatnie może bardzo krótkie, jeśli mogę poprosić. Ja tylko chciałem powiedzieć, że dobrze jest przemawiać po niż przed, także mam parę takich spostrzeżeń, którymi się chciałem podzielić. Po pierwsze, jeżeli pytanie jest o bilans, to on jest niewyobrażalnie pozytywny. I myślę, że większość z Państwa, którzy jak zaczynaliście swoją karierę zawodową, nigdy nie sądziła, że znajdziemy się w takim punkcie, jak w tej chwili jesteśmy. I to dotyczy zarówno badań Zgadza się, naukowych. myślę, że w imieniu wszystkich możemy to powiedzieć. W imieniu badań naukowych, jeżeli mówimy o badania naukowe, ale też jeżeli mówimy o infrastrukturę, to w ogóle na początku lat 90., koniec 80. nikt sobie nie wyobrażał takich nakładów w ogóle na to, że w ogóle państwo polskie będzie zdolne do tego. Ale też to ma taki wymiar, jeżeli chodzi o edukację, tak? To znaczy strasznie mi się podobało Pani wystąpienie, mowa o tym, w jaki sposób budujemy tą świadomość, bo ja mam podobne doświadczenia, tak? To znaczy 80 lat, ludzie, którzy z pokolenia, ja jestem 69 rocznik, wiedza na temat Żydów, ja jestem z miasta Łodzi, tak, czyli miasto, które było drugą co do wielkości skupiskiem żydowskim w Brakowało Europie. tu kogoś z Łodzi, to jest. I mogę powiedzieć, że ja nie słyszałem o Żydach do 85 roku. Znaczy, w momencie, kiedy przyjaciele moich dziadków przyjechali do Łodzi, to się nagle okazało, że Rubinstein był Żydem. To jest coś na temat świadomości, tak? Ale też chcę powiedzieć o tym, że sukces, który dzięki państwu, dzięki historykom, dzięki ludziom, którzy byli muzealnikami, ludziom, którzy zbierali jako dziennikarze pewne rzeczy, doprowadził nas do takiego stanu, w którym po pierwsze jest świadomość wśród polityków też tego, że należy dbać o te miejsca, że należy dbać o pamięć, że ona jest istotna, że nie ma pamięci naszej i waszej. Ale jednocześnie też jesteśmy w takim momencie, w którym państwo na pewno dobrze to widzicie, że jest rozjechana jakby nasza wiedza o Holokauście, nasze postrzeganie Holokaustu, historii Polski i to, co ludzie za granicą myślą, ja nie mówię o naukowcach, którzy się interesują, ale myślą o Polsce. W jaki sposób widzą Polskę, Polaków, takie wydarzenie, jak pan miał pytanie o bezpieczeństwo. Ja w 2007 roku przyjmowałem jednego z dyrektorów generalnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Izraela i kobieta zemdlała po wyjściu z samolotu, bo po prostu bała się, że zostanie zamordowana. Tak? To są rzeczy, które może dla nas są jakby zrozumiałe, bo my wiemy, jak się buduje
znaczy z jakimi nastrojami ludzie jadą, jakie mają opowieści rodzinne, często bardzo dramatyczne. Dla większości Polaków to jest szokujące. Znaczy my też nie rozumiemy wrażliwości jako społeczeństwo strony żydowskiej. I jedyne rozwiązanie, które ja widzę byłoby możliwe, to jest na pewno praca z młodzieżą, ale nie powinniśmy, moim zdaniem, nie wiem co Państwo na ten temat sądzą, ale nie powinniśmy pracować my z naszą młodzieżą, Izraelczycy ze swoją młodzieżą, a Amerykanie ze swoją młodzieżą, tylko to powinny być wspólne doświadczanie historii. Ja takie rzeczy robiłem. Wiem, że to zupełnie przemiela umysł, że tak powiem, i Polaków, i Żydów, i w tym upatruję jakiejś tam nadziei. No, i jeszcze tylko jedna rzecz. To pytanie o bilans jest takie, ja rozumiem, że to jest kontrolne, ale to jest tak naprawdę nigdy nie kończąca się historia. Znaczy ta praca, którą wy podejmujecie, wchodzą młodzi ludzie w tej chwili w to. Byłem w Chełmie ostatnio a propos infrastruktury. Dokładnie. Młoda ekipa, wspaniali ludzie i widać, że to jest sztafeta pokoleń, która przejęła, bo tam Łucja Nowak kiedyś miała swoje wizje, teraz są młodzi ludzie. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że będę szukał młodych ludzi i zwracał się do was z prośbą o rekomendacje, bo chcę też z kolei ludzi, którzy niosą pamięć i są młodzi, zainwestować w nich w ten sposób, że chcę ich wysłać po instytucjach holokaustowych na świecie. Chcę, żeby rząd sfinansował tego typu wyjazdy. One mają w moim przekonaniu, to jest inwestycja w przyszłość, tak? One mają na celu nie tylko to, żeby oni się dowiedzieli, co tam jest, ale żeby nawiązali bezpośrednie poziome kontakty. Dzisiaj jest sytuacja dramatycznie inna niż w 80-tych latach, gdzie trzeba było czekać na list, tłumaczyć go, bo jeszcze też nasi pracownicy nie znali angielskiego albo niemieckiego. Dzisiaj młodzież, która wchodzi z przygotowaniem historycznym do instytucji, jest po prostu, to jest zupełnie inny świat. Oni mają maile, mają telefony, WhatsAppy. To wszystko jest możliwe zbudowanie relacji, wartościowych relacji i współpraca. To wszystko. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Kończąc, no, chciałem wrócić do tego, co mówiłem na początku. Każde pokolenie pisze swoją historię, jak nas uczyli, każda generacja. I nie bez przyczyny zacząłem tym Landsmanem latami 80., żeby Państwu pokazać, jaki był właściwie punkt startu, a kończymy, myślę, że dosyć pozytywnie i w dosyć takich barwach budzących nadzieję. Nie mówimy tu o politycznych aspektach, tylko mówimy o nauce, edukacji, o pamięci, o tym, jak funkcjonujemy. Zacząłem Landsmanem i tym historycznym filmem i zostawię Państwa z tym, czy warto już teraz zrobić naszą polski suplement do tego świata, który on pokazał w latach 70., ale to wtedy był głos francuskiego Żyda, który zrobił film o Holokauście, a ja myślę, że dzisiaj konstatacją naszą powinno być to, że myślę, że my zaczęliśmy być głosem i zaczęliśmy pisać pewną wizję i pewną historię. Polecam Państwu, miesiąc czy dwa temu ukazała się niesamowita rzecz, która myślę przejdzie do historiografii na temat Holokaustu i zagłady. Książka Piotra Cywińskiego, dyrektora Auschwitz, monografia człowieka. Ktoś, kto to przeczyta, zobaczy, jak bardzo zmienił się świat i sposób postrzegania tej całej tematyki. Nigdy w polskiej książce nie widziałem takiego zbioru relacji żydowskich przetłumaczonych z książek z kilkudziesięciu języków świata. Jeśli ta książka zostanie przetłumaczona na angielski, myślę, że nigdy żaden odbiorca anglojęzyczny nie będzie miał tak wielu dziesiątek czy setek relacji Polaków, którzy byli w Auschwitz. Ten cały świat, który tam jest zbudowany za pomocą kilkuset relacji, oparty na kilka tysięcy zbiorów, które zostały przebadane, pokazuje, że to było 1 300 000 światów. Auschwitz to nie był jedyny obóz, który każdy widzi z jakiejś perspektywy państwa, ideologii czy religii. Tam byli już konkretni ludzie z konkretnymi wyobrażeniami. Ci, którzy przeżyli, zostawili te relacje i wskazują nam, że świat jest bardzo różnorodny i trzeba szanować to, co oni przeżyli, bo my tego tak naprawdę nigdy nie zrozumiemy, bo nigdy tam nie będziemy. Chciałbym podziękować naszym wspaniałym prelegentom, pani doktor, panu profesorowi, panu doktorowi
i zaprosić do dialogu, do współpracy. Chciałem też podziękować panom tłumaczom, panu Aleksandrowi Jakimowiczowi i panu Piotrowi Krasnowolskiemu za dzielne towarzyszenie nam, chociaż tego nie słyszeliśmy, ale mówimy szybko, emocjonalnie i pewnie z jakąś pasją. Mam nadzieję, że to państwo zauważyli, bo trudno zajmować się tą tematyką i nie mieć do tego emocjonalnego stosunku. Poproszę o zakończenie pana prezesa i dziękujemy państwu za możliwość, że mogliśmy tu wystąpić i że mieliście cierpliwość nas słuchać, bo przekroczyliśmy ten czas o dobre 10 minut. Dziękujemy. Dziękuję bardzo Państwu prelegentom, panu moderatorowi za poprowadzenie tej debaty, za przygotowanie referatów. To rzeczywiście dla nas, jako dla Fundacji imienia Janusza Kurtyki, niezwykle ważny temat, aby pokazywać te pozytywne aspekty pracy nad pamięcią czy z pamięcią o temacie historii Żydów i wspólnej historii polsko-żydowskiej na ziemiach Polski. Ta wystawa, którą mieliście państwo okazję oglądać, będzie dostępna oczywiście również jutro, więc kto w jakiś sposób pominął, nie zobaczył, to jutro będzie miał szansę. Dzisiaj już zmrok zasłonił ją, więc mam nadzieję, że to będzie kolejnym czynnikiem, który zachęci państwa do obecności na jutrzejszej części naszego wydarzenia. Natomiast jeszcze tak podsumowując w kilku słowach ten panel, myślę, że tutaj tak naprawdę trzeba zdać sobie sprawę z jednej rzeczy, że rzeczywiście my jako Rzeczypospolita, mówiąc to słowo, obejmuje nim te wszystkie inicjatywy, począwszy od tych państwowych inicjatyw, skończywszy na tym stowarzyszeniu lokalnym, które w jakiś sposób też stara się pamiętać, czyli wspólnota wszystkich obywateli polskich, którzy tą tematykę mają w sercu, którzy w jakiś sposób współtworzą ten, można powiedzieć, ruch, prawda, który złożony z naukowców i działaczy, który jakby stara się prowadzić ten z jednej strony dialog polsko-żydowski, z drugiej strony to upamiętnienie. Wszyscy ci ludzie działają tak naprawdę z pewną ideą i ta idea, ja bym powiedział, że to jest z jednej strony walka o prawdę, bo trzeba pisać prawdę taką, jaką ona była, ale z tej walki o prawdę wynika też takie bardzo silne, myślę, zobowiązanie do obrony tej prawdy. To znaczy, że cała ta infrastruktura, te kontakty, te środowiska, one nie mają, czy też tracą po części sens, jeśli będzie triumfować kłamstwo. Bo po to się to robi, żeby odpierać nieprawdy. I tak jak trzeba odpierać te nieprawdy negacjonistów Holokaustu, bo są po prostu nieprawdami, tak samo trzeba odpierać te kłamstwa, które mówią o tym, że to były polskie obozy zagłady i implikują z tych faktów bardzo daleko idące wnioski, czy domagają się różnego rodzaju świadczeń, które w sposób prawny nienależny, ale wywodzą właśnie z tych wniosków historycznych. Bo ta infrastruktura, którą zbudowaliśmy, po części my wszyscy jako podatnicy, temu właśnie służy. To jest nie tylko jakby świat indywidualny każdego z badaczy, każdego z dyrektorów, czy tych środowisk, które współtworzą instytucje, ale to też ma swój makrocel. To znaczy Rzeczypospolita, jak sądzę, przeznacza na te instytucje pieniądze po to, żeby one reprezentowały prawdziwą narrację o historii, zarówno kiedy jest ona niewygodna, jak i wtedy, kiedy trzeba po prostu odpierać kłamliwe publikacje czy zarzuty. I właśnie przede wszystkim tutaj jako prezes fundacji i organizator dzisiejszego wydarzenia za aktywność w tym aspekcie chciałbym Państwu podziękować, bo te elementy też się tutaj przewijały. Może to nie był główny nurt, bo chcieliśmy skupić się na tym, co pozytywne, na tych pomnikach pamięci, które powstały, ale tak naprawdę ten pomnik pamięci nabierze swojej funkcji wtedy, kiedy po pierwsze upamiętnia, ale też po drugie, kiedy stoi na straży prawdy. Dziękuję bardzo.
bardzo miło poznać. Wzajemnie.